20, 30, 40, 50 to są te momenty, kiedy zazwyczaj jak jest 4,9, to tam coś iskrzy w głowie na temat tego bilansu. Jak minęła ta kolejna dekada, te kolejne 10 lat życia, nie? Nawet jak nam niewygodnie i siedzimy na tym kolczastym jeżu i nas kuje, to jest znajomy jeż i tak se siedzimy dalej, bo jak się poruszę, to może jeszcze będzie większy jeż, a poza tym może jeszcze zobaczę, jaką mam ranę na tej pupie, no i to będzie bolesne doświadczenie. Bo jeżeli już mamy dokonywać jakiejś bardziej świadomej niż dotychczas zmiany, no to trzeba byłoby tak trochę zajrzeć siebie i co jest dla mnie ważne. Nie? Jakby w tym kontekście życiowym, więc tu trzeba byłoby się rozejrzeć, gdzie ja jestem teraz w życiu. Zadaję 3 takie dla niektórych podobne pytania. Z czego jesteś dumny, co udało ci się osiągnąć i kim jesteś. I z takiej perspektywy dłuższej przyszłości, bardziej odległej, za 5, za 15 czy za 25 lat. No i tu chodzi bardziej o uruchomienie marzeń. Jest taka piękna strona, moim zdaniem, mapakarier.org. To jest strona organizacji pozarządowej i tam jest 800 plus zawodów. Istnieją zawody, których my nie jesteśmy przez nasze ograniczenia sobie wyobrazić. Mówienie, bo taka jestem, jako czy taki jestem, jako końcowa linia argumentacyjna obcinająca temat, dla mnie nie kończy tematu. Okej, rozumiem, że teraz taki jesteś, no to pytanie, czy chcesz się zmienić? Dzień dobry, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zwinność Osobista. Dziś chciałbym zacząć od takiego może trochę filozoficznego pytania, które mam nadzieję wprowadzi nas w temat dzisiejszego odcinka, a mianowicie czy kiedykolwiek czułaś albo czułeś, że utknąłeś tak życiowo w jednym miejscu. A może jesteś w pracy, która nie przynosi ci satysfakcji, albo czujesz, że w ogóle twoje życie nie zmierza w takim kierunku, który by cię tak dogłębnie uszczęśliwił. Ja sam wiem, że wielu z nas przechodzi przez takie podobne momenty w trakcie naszego życia. Mamy takie chwile zwątpienia, takie momenty niepewności, kiedy zastanawiamy się, no właśnie, co my tak naprawdę powinniśmy zrobić z tym naszym życiem. No i właśnie dlatego w tym dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak odnaleźć taką naszą ścieżkę, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, no bo te obszary jednak łączą się w wielu miejscach. Co w takim razie powstrzymuje nas przed odkryciem tego, co naprawdę chcemy robić? Porozmawiamy sobie też o tym, jakie najczęstsze przeszkody spotykamy, no i jak możemy je pokonać. No a jeśli już wiemy, czego chcemy od życia, ale czujemy się za bardzo przytłoczeni naszą codziennością, czy też naszymi obowiązkami, no to jak w tym wszystkim odnaleźć przestrzeń do tego, by właśnie realizować te nasze plany czy marzenia. No więc właśnie jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać te praktyczne metody, wskazówki, które pomogą ci odnaleźć twoją drogę, no to koniecznie posłuchaj tej dzisiejszej rozmowy z moim gościem, którym jest dzisiaj Bartłomiej Piotrowski. Cześć Bartku. Cześć Bartku, piękne imię. Tak jest, 2 Bartków porozmawia sobie dzisiaj o poszukiwaniu drogi w życiu. Bartek, słuchaj, to tak cię przedstawiając od razu naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom. Ty jesteś konsultantem strategii w biznesie, jesteś trenerem, mentorem, networkerem, organizatorem społeczności. Tak jak sobie przeglądałem twoje doświadczenie, to jest bardzo bogate i to widzę, że ten temat takiego poszukiwania i trochę odkrywania siebie na nowo nie jest ci obcy, więc tutaj bardzo fajnie, że też ten temat będziemy mogli dzisiaj poruszyć. No i co istotne, myślę też w kontekście tego naszego dzisiejszego spotkania, no to jesteś też twórcą kilku bardzo fajnych takich praktycznych narzędzi, w tym jednego, no, które jest rzeczywiście bardzo połączone z tym naszym dzisiejszym tematem, a mianowicie narzędzia o nazwie Twoje ścieżki kariery i życia. No to tak. Super. Bartek, no to w takim razie zacznijmy tą głęboką podróż w głąb siebie. Zastanówmy się trochę, jak odnaleźć w życiu to wszystko, co dla nas ważne i co się tak naprawdę liczy. No i tak na sam początek w takim razie, gdy
ty mierzyłeś się z takimi wyzwaniami związanymi właśnie z poszukiwaniem też pewnie twojej drogi w życiu, ale może też pewnie bardziej w obecnej sytuacji, kiedy trochę wspierasz też innych ludzi na tej drodze i właśnie w odkrywaniu tych swoich ścieżek. To powiedz, co jest taką najczęstszą przeszkodą, która właśnie powstrzymuje nas przed tym znalezieniem właśnie tej naszej drogi, przed jej odkryciem? Myślę, że to, co będzie najczęstszą perspektywą, która utrudnia, to jest taki status quo. Że w jakimś sensie, że nawet jak nam niewygodnie i siedzimy na tym kolczastym jeżu i nas kuje, to jest znajomy jeż i tak se siedzimy dalej, bo jak się poruszę, to może jeszcze będzie większy jeż, a poza tym może jeszcze zobaczę, jaką mam ranę na tej pupie, no i to będzie bolesne doświadczenie. Więc jakby wydaje mi się, że to, co jest największą przeszkodą, to my sami w takim kontekście, że lepszy znany wróg, tak? Czyli lepsze jakby, że jest tak sobie, ale przynajmniej nie muszę się z tym mierzyć. Nie muszę się mierzyć z różnymi rzeczami, między innymi na przykład z weryfikacją tego, że chwilę temu byłam studentką na przykład, byłem studentem, a teraz już nie jestem, ale moje marzenia, jak byłem na tych studiach, czy byłam, a rzeczywistość teraz, są w zupełnie różnych miejscach. W związku z tym to jest istotne, że my nie chcemy tego zobaczyć. Jakby wolimy niektórych rzeczy nie wiedzieć i trochę jak te 3 małpki, które zasłaniają oczy, uszy, wygodniej jest nam niektórych rzeczy nie wiedzieć i myślę, że taka chęć pozostania w nieświadomości jest tym pierwszym największym problemem. Zakładając, że już ktoś wie, że hej, może warto byłoby coś z tym zrobić i zmienić, to z kolei przychodzi to uczucie takiego przytłoczenia, że tego jest za dużo, nie wiem jak się za to zabrać, nawet ktoś podejmie jakąś próbę zastanawiania się, ale nie wiedzie, jest początek, koniec tego kłębka, nitki, więc te 2 takie odczucia, po pierwsze takie odpychanie, że jest okej, udawanie, że jest okej, w drugim etapie, jak już ktoś zaczyna czuć, że trzeba byłoby coś zmienić, ale jakby jaki jest tu krok po kroku, a też nawet jaki jest ten pierwszy krok. Więc jakby tego często ludziom brakuje. Chociaż w mojej ocenie te rzeczy są do znalezienia w sieci, nie? Tylko trzeba wiedzieć, jak zapytać. No tak, sieć wypluje nam multum różnych rozwiązań i rezultatów. Natomiast rzeczywiście to, co wspomniałeś, myślę też jest interesujące, że bardzo wiele osób właśnie siedzi na tym jeżu i nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Chociaż zwykle w pewnym momencie życia przychodzi taki moment, kiedy najczęściej się zderzamy z jakąś życiową ścianą i trochę jesteśmy może nawet zrzuceni z tego jeża i musimy się tak w tym odnaleźć trochę, nie? Tylko czym innym jest kryzys, bo kryzysy często wywołują tą zmianę i wtedy to jest tak jakby w przymusie, ale czym innym jest jak nas, nie wiem, zwolnią z tej wygodnej korpo, a czym innym jest kiedy jeszcze jesteśmy w tej wygodnej korpo, ale zaczynamy ten proces zmiany. To są inne sytuacje życiowe w mojej ocenie. Tak, oczywiście. A to właśnie, to z twojego doświadczenia, kiedy ludzie zaczynają tak samodzielnie, kiedy im się zapala ta lampeczka, że jednak może coś warto byłoby zmienić? Czy są jakieś takie triggery w tego typu sytuacjach? No bo mówimy właśnie o tych kryzysach, tak? Że to jest osobna sytuacja, kiedy jesteśmy do czegoś takiego zmuszeni, a zastanawiam się, co może prowadzić tak naturalnie do takiego zorientowania się, że jednak chcemy coś zmienić w życiu. Naturalne będą te duże wydarzenia, troszkę jakby formalne, w szczególności w ścieżce edukacji. To może być licencjat, magistrat, doktorat. Te wszystkie 3, zbliżanie się do nich, dotykanie ich i jakby widzenie, że one trwają i takie poczucie, że no dobra, to się kiedyś skończy, no i co wtedy? I to są te momenty takie trochę aha, a ja nie wiem co dalej. Nie? I to są te takie, nie wiem czy lajtowe, bo one niekoniecznie są miłe w przeżywaniu, ale no niekoniecznie są też kryzysem, nie? Więc to są te bardziej wyraziste.
no te momenty, które jakby nas jakby zmuszają do refleksji, mogą być też połączone na przykład ze zmianą statusu życia prywatnego. Na przykład ślub, dziecko, to są też te momenty, kiedy ludzie chyba no już nie stać mnie na taką byle jaką pracę i czas coś zmienić, nie? I jakby to są te momenty, kiedy no jakieś zewnętrzne czynniki wywołują, tak wypychają nas ku refleksji, jakby co dalej, nie? Tak. No teraz się też mówi, że nawet oczywiście kontekst kryzysu wieku średniego to nie jest udowodniony badaniami, natomiast jednak mimo wszystko tak w kulturze, w środowisku jest to taki temat, który łatwo gdzieś tam nam zrozumieć. No i też się mówi o tym, że jednak ten kryzys, jakkolwiek byśmy go nie rozumieli, wieku średniego, też się zaczyna dla wielu osób coraz wcześniej, że my jednak w trakcie życia, będąc właśnie już na przykład po tych podstawowych krokach edukacji na przykład, gdzieś tam trafiając do jakichś organizacji, firm, pracując na jakichś stanowiskach, też coraz szybciej zaczynamy kwestionować pewien tą pozycję naszą w życiu, albo to, że rzeczywiście może się orientujemy. Zresztą to chyba też w pandemii był taki moment, kiedy właśnie trochę przez czynniki zewnętrzne ludzie zaczęli się zastanawiać w ogóle, na co mi to wszystko, co ja w ogóle robię z moim życiem i do czego mnie to wszystko prowadzi, więc pewnie mogą być różne takie momenty i starzenie się i kolejne lata tutaj gdzieś, które rosną w dowodzie, no to te też mogą być chyba też takim czynnikiem, nie? Tak, no tutaj takie 3 rzeczy bym wychwycił, bo wydaje mi się, że rozszerzyłbym to, co powiedziałeś, że to niekoniecznie jest kryzys wieku średniego, tylko to mogą być generalnie bilanse. I do bilansów są dobre 10-latki, czyli 20, 30, 40, 50, to są te momenty, kiedy zazwyczaj jak jest 4-9, to tam coś iskrzy w głowie na temat tego bilansu. Jak minęła ta kolejna dekada, te kolejne 10 lat życia, nie? I to może być związane z kryzysem wieku średniego, ale niekoniecznie, bo jakby rozszerzyłbym tą kategorię. No w pandemii, no to co było i to chyba dalej częściowo jest w Stanach, bo najbardziej wystąpiło to zjawisko tego wielkiego odpływu, nie? Jakby w takim znaczeniu, że duża część ludzi zaczęła kontestować ten system, w którym jakby funkcjonuje. No i jakby w kontekście trochę wielkiego odpływu, niektórzy mówią, że te pokolenia generacyjne Alfy i Zetki nie istnieją, no ale co do zasady dość dużo treści na ten temat jest. No i to nam, tym troszkę starszym, też pokazuje, że można, nie? Że ktoś może drugiego dnia pracy nie przyjść do pracy i zrobić ghosting, czyli się nie pojawić i nie odpisywać, i że tak się da, w szczególności jeśli chodzi o stanowiska takie proste, produkcyjne na przykład, nie? Jakby kiedy mamy do czynienia z pracą fizyczną, nie? I to jest ten moment refleksji, bo o tym, czym warto pamiętać, to, że troszkę jesteśmy też w tych naszych bańkach, gdzie no jakieś HR-y, IT, Agile i tak dalej. I trochę jakby ta rzeczywistość dużej części zwykłych ludzi, no trochę czasem nam umyka. Miałem na przykład spotkanie niedawno z kolegą HR-owcem, który był zaskoczony, jak to wygląda, jak HR wygląda w małych i średnich firmach polskich, różnych Polach, Eksach, Januszek-sach i tym podobne. Tak, oczywiście. Więc to rzeczywiście na pewno są różne rzeczywistości, ale myślę, że to odczucie takiego dyskomfortu, takiego życiowego pewnie jest nieobce wielu z nas, niezależnie od tego rzeczywiście w jakim mieście, w jakiej firmie mieszkamy, chociaż pewnie już forma reakcji na te właśnie bodźce, czy te emocje pojawiające się wewnętrznie pewnie będzie inna. No ale dobrze, no to miejmy nadzieję, że tutaj w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy też wypracujemy trochę takich porad, rozwiązań, które będzie można puścić dalej w świat i pomagać w takich sytuacjach. No to jeżeli mamy już tą sytuację, że jest sobie taka osoba, która się zorientowała, że coś mi jest niewygodnie, troszkę mnie tam kuje, no to co byś poradził takiej osobie w pierwszej kolejności, która właśnie utknęła w miejscu i nie wie, co zrobić, jak ruszyć naprzód? Wydaje się, że są takie 2 podstawowe kierunki jakby wyjścia jakby do tego tematu. Pierwszy, no to jest zastanowić się nad swoimi zasobami. No bo jak będzie potrzebna zmiana,
na przykład pracy, no to nie najgorzej jest w nią wejść z trochę większą pewnością siebie, w związku z tym jakiś przegląd zasobów, co potrafię, czego się tu nauczyłem, co robię tam te x lat i faktycznie już to bardzo dobrze ogarniam i tak dalej, więc te zasoby no, wydają się być ważne. I nie chodzi o koniecznie tylko i wyłącznie to, co tam wpiszemy w CV, natomiast aktualizacja CV, napisanie swoich mocnych stron, na przykład napisz 5-10 mocnych stron, wydaje się być dobrym tropem w kontekście zasobów. No i tu się pojawiają kolejne wyzwania, bo część osób 10 mocnych stron, rany, no co ty, nie? Jakby w ogóle o czym ty mówisz? Nie mam tylu, nie? Ja dość często w standardzie, jak pracuję z ludźmi, no to mówię, żeby napisali 30-40 na dzień dobry i nie mówię o 10, bo do 40 mniej więcej standardowo ludzie wypisują łatwo 1/4. Jakby tak z mojej obserwacji, tak to wygląda. Jak komuś napisz, że napisz 40, to on 10 dość łatwo pisze. A jak powiesz mu 10, to on łatwo pisze 3. To się jakoś tak powtarza. Ciekawe spostrzeżenie, więc dobre rozwiązanie. Więc jakby sądzę, że w mojej ocenie powyżej 40 to już moim zdaniem przestaje działać. Zalecałem parę razy, bo testowo sprawdzałem 80 czy 100, bo to już są takie liczby przytłaczające. No i tu się pojawiają też czasem takie momenty, że jeżeli ktoś w ogóle nic nemo, no to może trzeba się skierować gdzieś głębiej, czyli ku terapii, tak? To już nie czarujmy, że ten wątek nie będzie się pojawiał, bo będzie się pojawiał w naszej rozmowie, więc jakby ku terapii też można się skierować. Więc cały ten wątek zasobów to jest ten jeden z wątków, od czego warto zacząć, a drugi, no to co jest dla nas ważne. Nie? No bo jeżeli już mamy dokonywać jakiejś bardziej świadomej niż dotychczas zmiany, no to trzeba byłoby tak trochę zajrzeć siebie i co jest dla mnie ważne. Nie? Jakby w tym kontekście życiowym. Więc tu trzeba byłoby się rozejrzeć, gdzie ja jestem teraz w życiu. Co mogę, czego nie mogę. Nie? I ten kontekst życiowy będzie definiował niektóre rzeczy. Bo na przykład ja mogę bardzo chcieć mieć dobrą atmosferę w pracy, no ale jeżeli dotychczas wykonywałem pracę fizyczną i generalnie raczej w swojej okolicy i jakby jestem związany rodzinnie kredytem, no to pięknie jest mówić o asertywności i niezgadzaniu się na żadne objawy mobbingu w firmie, no ale rzeczywistość i ten dostępna relatywnie łatwo praca rynkowa, no niekoniecznie może pozostawiać tutaj możliwości. Ja pamiętam kiedyś byłem na studiach podyplomowych i tam padło takie pytanie, no ale my to zawsze musimy być asertywni. Tam był zawodowy negocjator policyjny i on podał drastyczny przykład dzieci z moskiewskiego dworca, które muszą się prostytuować, że takie dziecko jakbyśmy wzięli, przeszkolili nas milion sposobów, on by się stał super turbo asertywny i wróciłby na ten moskiewski dworzec, to on po tygodniu byłby martwy, bo inni by go tak wykorzystali. Więc jakby to nie jest zdanie prawdziwe, że zawsze musimy być asertywni i nie jest zdaniem prawdziwym, że zawsze możemy być asertywni. Nie zachęcam do uległości i zgody na mobbing. Generalnie, długofalowo musimy coś z tym zrobić. No ale kontekst życiowy może definiować to, w czym my możemy się przemieszczać. Inny będzie, kiedy mam rodzinę na utrzymaniu, w mojej okolicy nie ma pracy i być może to powinno dążyć do wywołania krótkoterminowej zmiany i przeprowadzki z tej okolicy, skoro ona taka jest, razem z rodziną, nie? Ale no to nie są łatwe sprawy. No w drugą stronę może być tak, że po prostu zajrzymy w nasze wartości i uznam, że na przykład podróże są dla mnie ważne. Z takich bardziej lekkich tematów bardzo często trafiam, że dla wielu ludzi podróże są ważne. To jest dość powtarzalne zjawisko, bym powiedział. Prawie w każdym CV informacja o podróżach jako hobby, nie? Dokładnie. Ja akurat jestem typem domatora, więc jak mam wrażenie, że jestem w tej zdecydowanej mniejszości, bym powiedział, że nie wiem, czy 5%, nie mam badań, ale no mam poczucie, że domatorów jest mało. No więc te podróże, no i teraz jeśli podróże są dla nas ważne i nawet one w wersji zawodowej mają dla nas znaczenie, no to może być jedno z kryteriów a propos poszukiwań pracy czy zajęcia, którym chcemy się zająć. Czy to może być też własna firma, nie?
Czyli tutaj też fajny wątek poruszasz, że poznanie tych zasobów i ten pierwszy krok, no to powinna być też taka trochę introspekcja. Czyli takie, wiesz, spojrzenie rzeczywiście w głąb siebie i powiększenie trochę tej samoświadomości, nie? I powiększenie wiedzy na swój temat. No to właśnie, idąc może, no? I tu użyteczna może być perspektywa innych. Dlatego, że my mamy swoje przeżywanie siebie jako człowieka i teraz jakby wrzucenie do tego naszego ogródka jakiegoś granata, który pokaże coś innego, w najprostszym zestawie to jest powiedz mi 3 dobre rzeczy o mnie i 1 złą, czy tam skrytykuj mnie za 1 rzecz, a za 3 pochwal. Na przykład 5-10 osób, które naszym zdaniem nas bardziej znają, może dać nam ciekawą perspektywę. No i proporcja jest nieprzypadkowa, no jakby więcej pozytywów niż negatywów, no bo jeśli jesteśmy w tym momencie potrzeby zmiany, no to nie ma co się tak ciągnąć w dół, nie? Tak. Ale to może nam pokazać, że ktoś nam powie, że postrzega nas jako bardzo analitycznych, bardzo twórczych i tak dalej. Czegoś możemy się o sobie dowiedzieć, gdzie nas na przykład niska samoocena by nie puściła, nie? To prawda. No. Tak, warto pewnie zacząć też od tego takiego najbliższego kręgu znajomych, bo myślę, że bardzo często wiele osób postrzega ten proces takiego rozwijania samoświadomości jako płatny. W sensie, że to mnie coś musi kosztować. Jakieś właśnie badania, asesmenty, właśnie terapie, coachingi i tak dalej, i tak dalej. A wiele rzeczywiście kroków może być wykonanych po prostu w domowym zaciszu. To zdecydowanie tak. Tu nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na reklamę, ale to wygląda tak, że mogę wysłać komu kto chce, czy tam może ty będziesz mógł wysłać listę 70 darmowych programów mentoringowych. Super. Od lat takie zbieram. Ponad połowa z nich jest dla kobiet, co jest dla kobiet plusem, dla nie kobiet nie plusem. No ale nadal jest ich ponad 70. One zwykle startują raz w roku i to zwykle oznacza spotkania raz w miesiącu. I jest ich sporo. Można się zgłaszać i jako mentee, czyli osoba, która czerpie bardziej, i mentor, mentorka, żeby pomóc innym, jak macie więcej czasu, nie? Świetnie. To na pewno podlinkuję w opisie odcinka, w notatkach, więc będzie do znalezienia od razu poniżej, jakkolwiek, gdziekolwiek słuchacie czy oglądacie ten odcinek. No ale to zanim właśnie, bo mentoring to pewnie jeszcze już jest takie narzędzie, rozwiązanie zewnętrzne. Też za chwilkę na pewno o nim porozmawiamy, bo też wiem, że to jest też obszar twojej takiej też ekspertyzy, ale jeszcze w kontekście tej introspekcji i tego zajrzenia w głąb siebie. Czy jeszcze jakieś właśnie takie polecasz narzędzia albo techniki, które właśnie mogą nam pomóc poznać i zrozumieć siebie trochę lepiej? Właśnie na początku tej drogi, gdy tak naprawdę, wiesz, trochę jak dzieci we mgle szukamy jeszcze pomysłu na siebie. Jasne, no to z 2 takich bardzo podstawowych narzędzi, oczywiście tam o swoim za chwilę też wspomnę, ale ono wymaga już większego wysiłku moim zdaniem. Podstawowym narzędziem będzie wielu osobom znany i uwaga, ostrzegam, zwykle nielubiany SWOT. Analiza SWOT, czyli analiza mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. Można powiedzieć, że to jest to rozwinięcie tych zasobów, żeby popatrzeć szerzej. Czyli jakby nie tylko te mocne strony, ale zobaczyć też na słabe oraz na szanse i zagrożenia. I teraz czym to się różni? Mocne strony i słabe strony dotyczą nas, wnętrza naszych zachowań, a szanse i zagrożenia dotyczą zewnętrza. Czyli jakby taki program mentoringowy to jest ewidentnie szansa. Albo to, że teraz od sztucznej inteligencji pobieżnie, bo trzeba to potem jeszcze zweryfikować, można się dużo dowiedzieć, jest szansą. Równocześnie błędy sztucznej inteligencji będą zagrożeniem na przykład. Nie? No i teraz zrobienie tego w kontekście takim osobistym nie po to, żeby to odklepać, czyli nie napisać 5 najważniejszych rzeczy, tylko więcej, a następnie je użyć gradacji, posortować, powiedzieć, co jest moją najmocniejszą stroną, a co jest taką mocną stroną, którą w zasadzie mogę zignorować. I w drugą stronę słabą stroną. I teraz jak mamy wypisany pewien rodzaj nadmiar mocnych stron, słabych stron, szans, zagrożeń, to można je ocenić, co powoduje, że ich wartość wzrasta, a następnie zastanowić się, jakie zadania z tego wynikają.
Czyli na przykład mam słabą stronę, nie ogarniam social mediów. Ok? I jak tą słabą stronę można ogarnąć? No i tu jest wiele możliwości rozwiązań. I inaczej można zapytać, nie czuję się pewnie na rynku pracy, co mam robić? No i ChatGPT czy Gemini coś odpowie. No ale jeżeli do tego pytania nie czuję się pewnie na rynku pracy, to jest moich 5 słabych stron, co ja mogę zrobić, żeby lepiej wejść na rynek pracy oraz zaadresować te 5 słabych stron, no to dostaniemy już całkiem sporo pomysłów, od których generalnie można zacząć. Najpierw bym sugerował samemu się zastanowić, ale no można szybko sięgać też po sztuczną inteligencję. Tak. No to w pięknych czasach żyjemy, gdzie rzeczywiście te plany rozwojowe czasami już rzeczywiście są na wyciągnięcie na palców, tak? Do telefonu nawet. Więc to jest narzędzie analiza SWOT, a drugie no to jest taka, ja to nazywam 5-15-25, nie mylić z tym programem 5-10-15, brzmi bardzo podobnie. I tam zadaję 3 takie dla niektórych podobne pytania. Z czego jesteś dumny? Co udało ci się osiągnąć i kim jesteś? I z takiej perspektywy dłuższej przyszłości, bardziej odległej, za 5, za 15 czy za 25 lat. No i tu chodzi bardziej o uruchomienie marzeń. Tak, 90% optymizmu, 5 realizmu, 5 pesymizmu. I teraz dlaczego? Chodzi o to, żeby skontaktować się ze swoimi potrzebami, ale tymi przesuniętymi bardziej w przyszłość. Bo część ludzi ma nadmierną koncentrację na teraźniejszości. Taki rok, pół do przodu. I teraz w perspektywie tej krótkoterminowej, roku, pół do przodu, 4 miesięcy, czasem nie da się zauważyć niektórych rzeczy. I taka optymalizacja, nawet robienie tego świetnie, ale w krótkoterminowej perspektywie, może oznaczać, że my, nie wiem, jakoś próbujemy ozdobić spróchniałą gałąź, na której siedzimy. I to jest sensowne w tej krótkoterminowej perspektywie, bo my coś tam najładniej ozdabiamy tą gałąź, jak się tylko da, no ale to powoduje, że my nie patrzymy na to, że ona jest spróchniała, nie? I że tak naprawdę są 4 gałęzie wyżej, jest coś dalece ciekawszego dla nas. W związku z tym ta odległa przyszłość może nam pomóc się skontaktować z naszymi tymi bardziej odległymi potrzebami. No i tu jakieś takie proste przykłady, że te życie prywatne w jakimś sensie nawet może być nadrzędne nad zawodowym, no bo ma znaczenie, czy ty generalnie za dużo lat chcesz siedzieć w domku pod lasem, najlepiej bez ludzi, mieć kota i czytać książki, i to jest szczyt marzeń, czy też chcesz podróżować po świecie i ciągle poznawać ludzi, a może chcesz założyć rodzinę. No i teraz te 3 ścieżki, one mają duże przełożenie moim zdaniem na teraźniejszość, no bo na przykład w tej ścieżce podróże może być tak, że ten aspekt materialny no inaczej się ma. No i też kontekst życiowy ma znaczenie. Bo nawet jeżeli ja na tu i teraz potrzebuję pieniędzy, ale na przykład wiem, że po moich rodzicach dostanę 2 mieszkania, ja nie, ale może ktoś mieć taką sytuację. No to zazdrościmy. Dokładnie, zazdrościmy, brawo. Dzień dobry, tak, pozdrawiamy banki, tak? Tak. Więc... Są szczęśliwcy, no są, ale to tak. No ale ten kontekst też będzie inny w zależności od tego, w jakiej ktoś jest, znowu tym szerszym kontekście życiowym. Inaczej te marzenia mogą wyglądać, nie? Jasne. To jest trochę tak, jak się mówi, że w kontekście wchodzenia po tej drabinie swojej życiowej czy zawodowej, żeby się zanim rzeczywiście po tej drabinie wchodzimy, żeby się zorientować, czy ona jest oparta o właściwą ścianę, nie? Tak. To na przykład Radek Kotarski jakby pisał w tej swojej książce inaczej o tym, że w sumie że się dorobił tego Ferrari, no i że jak się go dorobił, doświadczył, to go oddał na aukcję na Wośp i tyle. I to nie było to, nie? Więc jakby on miał przez chwilę tą drabinę w złym miejscu przystawioną, nie?
Tak. To chyba też Jacek Walkiewicz w tym swoim słynnym TEDxie właśnie o tej potędze marzeń, o tym słynnym już metaforycznym kamperze, takim, który on tam składał i marzył przez pół życia, więc a potem też rzeczywiście się okazało, że to stał i się kurzył, nie? Tak, dokładnie. Więc jakby ten kontekst jest, więc SWOT, czy taka analiza przyszłości, to są narzędzia, które mogą pomóc trochę osadzić nas w tym kontekście, nie? Okej, super. No to mamy tutaj już ten temat takiego spojrzenia w głąb siebie, trochę zaopiekowany, czyli takiej pracy, od której pewnie możemy zacząć. No i rzeczywiście pewnie nikt nam nie pomoże, a nawet jeśli ktoś przyjdzie w sensie i skorzystamy z jakiejś pomocy, to pewnie i tak tą pracę taką zerknięcia w głąb siebie trzeba będzie na samym początku wykonać, więc to jest coś, co można nawet, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, od razu po wykonaniu, po słuchaniu dzisiejszego odcinka możecie, jeżeli czujecie taką potrzebę, się zabrać i pierwsze takie myśli sobie gdzieś tam wypisać. Może też się trochę narodzą już w trakcie słuchania tego odcinka. No ale co dalej w takim razie, Bartek? Gdy już mamy rzeczywiście te zasoby, te takie spojrzenie trochę w te nasze plany, marzenia, potrzeby, jakie widzisz kolejne kroki w tym procesie całym? No, jakby generalnie dalszym celem dla mnie jest jakby stworzenie jakiejś tabelki, która jakby będzie miała w kolumnie, będzie miała to wszystko, co nas ciekawi, a w wierszach pytania. I tu chyba przechodzimy już do twojego narzędzia, prawda? Czy... Tak, ale jakby ja mam to już tam na 7 wersji zrobione, a ktoś sobie może to wymyślić od zera. Okej. Ale równocześnie twoje stwierdzenie jest prawdziwe. Tak, Okej, dobrze, to zacznijmy może od tej wersji takiej, mówisz, właśnie indywidualnej, a za chwilkę może w takim razie właśnie przejdziemy tutaj do też rozwiązania, które ty masz i które ty w tym temacie proponujesz. No to w zasadzie już wyjaśniłem, tak? W sensie w kolumnie wpisujemy wszystko, co nam przychodzi do głowy, a w wierszach wpisujemy pytania. I to jest ta rzecz, którą można zrobić na kartce papieru. Teraz po co to robić? Chodzi o to, że mamy za dużo zmiennych. Jeśli mamy na przykład 7 ważnych, to i tak jest bardzo mało. 7 bardzo ważnych dla nas pytań dotyczących projektów na przykład zawodowych i mamy 5 projektów zawodowych do porównania, no to w głowie tego nie porównamy, zwłaszcza liczbowo. W sensie to jest zbyt złożone, żeby się dało zrobić to inaczej niż kartką papieru, Excelem w mojej ocenie. Okay. No i w tej wersji podstawowej, no to jest tutaj bym postawił kropkę. Nie? Dobra, ale to w takim razie, bo rozumiem, że te kategorie, to mówimy też o jakichś takich pomysłach na siebie, tak? Czyli ewentualnie jakieś takie opcje, które gdzieś tam mogą nam pomóc tą gdzieś tam po tej naszej drodze zawodowej iść, albo ewentualnie jakoś przybliżają nas do tych marzeń czy celów, które widzimy w tej perspektywie tych 5, 15 czy 25 lat. A doprecyzuj trochę te pytania. Czym powinny być te pytania? Czego one powinny dotyczyć? Jakieś przykłady może tutaj? No to tu może już troszkę przejdę w stronę swojego tam narzędzia, czyli twoich ścieżek kariery i życia. No bo ja tu osobiście rekomenduję zacząć głębiej. Czyli po pierwsze, możesz na kartce papieru na początek też, albo od razu w tym Excelu, którego tam podrzucam, wpisać te wszystkie rzeczy, które nam przychodzą do głowy, ale podeprzeć to jedną rzeczą. Jest taka piękna strona, moim zdaniem, mapakarier.org. To jest strona organizacji pozarządowej i tam jest 800 plus zawodów. I ja mam takie silne przekonanie, że bardzo wartościowe dla słuchacza, słuchaczki jest to, żeby raz w życiu ręcznie z nazw, ja nie mówię, żeby klikać wszystkie, ale z nazw przeczytać wszystkie. Raz w życiu. Bo jakby istnieją zawody, których my nie jesteśmy przez nasze ograniczenia sobie wyobrazić. I one mogą być dla niektórych zabawne, w sensie wyobrażam sobie, że dla niektórych może być zabawny zawód świecki, specjalista ceremonii pogrzebowych. To wyobrażam sobie, że może być bardzo poważny i smutny zawód i ważny dla niektórych ludzi, ale dla niektórych może być ciekawostką, która wywołuje uśmiech.
i nie będą chcieli się tym zajmować, a dla innych może się okazać, całe życie mnie śmierć interesowała. Super zawód. Nie wiedziałem, że da się to po świeckiemu robić, nie? No i teraz tych zawodów jest dużo więcej, nie? Jest mnóstwo zawodów, o których nie wiemy. Istnieje na przykład taki zawód jak infobroker. Zawodowy wyszukiwacz informacji. To jest zawód, który ma ponad 30 lat. W naszej bańce prawdopodobnie to jest normalny zawód, z którym od czasu do czasu ktoś się słyszy. Od wielu lat na wielu uniwersytetach istnieją studia na ten temat. No ale podejrzewam, że dla kilku procent słuchaczy, powiedziałbym, że znaczącego, dziś dowiedzieli się, że istnieje taki zawód, nie? Jak infobroker. No i na tych przykładach, jakby moim zdaniem, warto ten wysiłek podjąć. Dla leniwych jest opcja, którą ja odradzam przy pierwszym, bo uważam, że raz w życiu te 800 warto przejrzeć, ale jest opcja wybierz według preferencji. No i teraz, jeżeli ktoś generalnie ma preferencje na przykład ekstrawertycznej pracy z ludźmi, to może się okazać, że istnieją dwa zawody, które są generalnie introwertyczne, które byłyby dla tej osoby super, a on ich nie zobaczy, czy ona, no bo se zaznaczy tam w filtrach ekstrawertycznie bardziej, nie? Więc jakby istnieje ta opcja dla leniwych, ale jednak rekomenduję raz w życiu, ten pół dnia, ten dzień przeznaczyć na to, żeby zobaczyć, hej, co ty masz na tym stole życia do wyboru? To jest ważna czynność. No i teraz jak przejrzymy te rzeczy i wybierzemy sobie na przykład 10, 15 tych zawodów, 7, 2, no to można je dopisać oprócz tych opcji, które wynikają z naszej głowy i z naszego serduszka. Jakby raczej sugeruję uwzględniać wszystkie opcje. Czyli i z serduszka, że na przykład rękodzieło mnie jara, nie ma z tego kasy, ale mnie jara, nie? Okej, dobra, wpisz se to. Później to ocenisz, porównasz z innymi. Bo może nie będziesz z tego robił firmę, czy robiła, ale może od czasu do czasu będziesz sobie to robić hobbystycznie. Bo nie trzeba tylko patrzeć pod kątem zawodowym w kontekście używania tego Excela. Więc jeśli chodzi o zapełnienie treścią tego, no to mamy te trzy rzeczy. Głowa, serce, mapa karier. I teraz jeszcze dla innowatorów dorzucę, istnieje taka firma InFuture Institute, to jest Hatalskiej, i oni robią kapitalne mapy trendów. Tak. I stamtąd można spróbować wyciągnąć na przykład 1 albo 2 takie trendy, gdzie jeszcze nie ma tych zawodów. I być może nie powstaną, to jest też ryzyko. Ale jak ktoś ma takie tendencje bardzo innowacyjne, no to można do tego jeszcze coś dorzucić, co jeszcze nie istnieje. Co nie jest pozbawione sensu, bo dużo łatwiej stać się ekspertką czy ekspertem w zawodzie, który nie istnieje. I jako pierwszy zacznę o nim pisać w polskim internecie, tak? Bo to ma znaczenie. Albo jako jedna z pierwszych osób, nie? Tak. Więc to nam zapewnia dość dużo treści do tego, co możemy robić. Z kolei w pytaniach, czyli w wierszu, warto zapytać o te rzeczy, które są dla nas ważne. Stąd to wcześniejsze rozeznanie. Czy ważne dla mnie jest, nie wiem, żeby to była praca stacjonarna? A może odwrotnie, ważna jest dla mnie, żeby to była praca online'owa. Czy to jest ważne, żeby to była praca zgodna z moimi wartościami? Okej, ale jakie są twoje wartości? No to dobrze byłoby sobie na to odpowiedzieć. Inaczej odpowie, nie wiem, ateista, inaczej katolik, inaczej może odpowiedzieć człowiek rodzinny, inaczej, nie wiem, człowiek, który z ludźmi niekoniecznie, ale uwielbia zwierzęta, nie? I jakby tu są różne zestawy, które mogą potem definiować pytania. Takie klasyczne pytania, które moim zdaniem warto sobie zadać, to czy jestem dziś dobry w tym temacie? Czy umiem się dość łatwo rozwijać w tym temacie i czy mam do tego dość łatwo zasoby? No bo może być tak, że mamy 10 rzeczy do wyboru, ale nasz kontekst życiowy 7 z nich na dziś utrudnia bardzo. No i wtedy może nie opłaca się męczyć z czym coś, co nas najbardziej jara, tylko wziąć coś z trzeciej pozycji, co nas dalej jara, nie jest najlepsze, ale nas jara, no ale mamy ku temu dużo większy kontekst życiowy, dużo łatwiej nam jakby przyswoić na przykład jakąś wiedzę, nie?
Innym konkretnym pytaniem może być, na ile jakby moi bliscy wspierają mnie w realizacji tego tematu. I znowu tu wracamy do wartości, bo jeżeli cię bliscy twoi nie obchodzą, no to moim zdaniem nie najlepsze rozwiązanie, ale masz do niego prawo, więc jakby wtedy to pytanie nie jest ważne dla ciebie. Okay. No i jakby szereg takich pytań warto sobie zadać. W mojej ocenie warto zadać sobie 5+ pytań, no a rekordziści faktycznie zadają wszystkie, co jakby ja sobie tyle nie zadałem, bo jakby moje standard to jest około 30 chyba tam 2 pytań plus 60 dodatkowych. I niektórzy zadają sobie 90 pytań. Jakby ja wtedy robię... Jesteś analityczni bardzo, analityczne podejście, nie? I wtedy głębokie porównanie. Ale okej, super, bo to fajnie doprecyzowałeś, bo rozumiem, że to pozwoli nam rzeczywiście i to też wynika niejako z tej introspekcji, z tych naszych zasobów, z tych wartości, które rzeczywiście wcześniej poznaliśmy, gdzie zdajemy sobie rzeczywiście sprawę, które elementy życia, w ogóle nie tylko życia zawodowego, są dla nas ważne i rzeczywiście mając jakiś tam obszar takich kilku stanowisk czy kilku dróg życiowych, zawodowych, którymi moglibyśmy podążać, rzeczywiście pozwoli nam fajnie sobie to jakoś uporządkować. Jeśli dla kogoś to jest jeszcze za mało konkretnie, to generalnie, czy w tym moim narzędziu, ale też w Google można wpisać lista 200 wartości, czy coś takiego. I tam wypluje asertywność, piękno, estetyka, przyjaźń i tak dalej. I można sobie przelecieć te 200 wartości i zadać sobie pytanie, które są dla mnie ważne i jak bym je zdefiniowała. Pięknym przykładem dla mnie jest przyjaźń. Przyjaźń może być kosmicznie różnie rozumiana jakby przez ludzi i tu podam taki przykład. To nie są badania, to jest bardziej tak z obserwacji, z dyskusji. Istnieje pewna grupa ludzi, dla których przyjaźń jest zero-jedynkowa. Oni nie weryfikują przyjaźni, ale jeśli mają trudną, kryzysową sytuację i zadzwonią do przyjaciela i on nie odbierze, to jest po przyjaźni. I to jest takie bardzo zero-jedynkowe. Jeszcze czasem im się zdarzy, że może wybaczą, ale już będzie ciężko, nie? I jakby można się bardzo zaskoczyć nad tym, jak definiujemy różne rzeczy. Bo może nas się na przykład kłócić jesteś odpowiedzialny, nie jesteś odpowiedzialna i tak dalej. Okej, ale o czym wy rozmawiacie? Jaka jest twoja i twoja definicja odpowiedzialności? No odpowiedzialność to jest, że powiem i zrobię. No nie. Odpowiedzialność to jest umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań. No i mamy rozjazd, nie? No bo rozmawiamy o 2 różnych rzeczach. Albo częściowo połączonych, ale mających też odnogi takie dodatkowe, które się nie łączą. Dokładnie. Cześć, bardzo się cieszę, że zainteresowała Cię nasza rozmowa z Bartkiem. Dlatego mam do Ciebie małą prośbę. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli pomożesz mi dotrzeć z tym odcinkiem i z tą rozmową do innych osób, które potrzebują albo powinny go usłyszeć. Aby tak się stało, wystarczy, jeśli zrobisz choćby jedną z 3 rzeczy. Jeśli oglądasz tą rozmowę na YouTube, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz tam mój kanał Zwinność Osobista albo skomentujesz ten odcinek podcastu. No a jeśli słuchasz tej rozmowy na Spotify lub w jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej, to również będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz tam mój podcast i ocenisz go właśnie w Twojej aplikacji. Tylko tyle, a dla mnie aż tyle. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoją pomoc. No a teraz wracajmy do rozmowy. A widzisz, a to tak jeszcze dopytam, bo wiem, że też ten temat wartości jest dla Ciebie interesujący. Nie wiem, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Ja też rzeczywiście lubię każdą pracę taką rozwojową, czy samodzielną, czy też w różnych takich procesach właśnie mentoringowych, coachingowych też zaczynać o wartości, bo tak czy inaczej w którymś momencie gdzieś się zahacza o to, co jest dla nas ważne w życiu. Natomiast czy Ty też masz wrażenie, że to jest taki temat,
o którym się niby trąbi w każdym możliwym rzeczywiście procesie rozwojowym, że każdy, wiesz, blog motywacyjny z poradami życiowymi to jest zacznij od swoich wartości, po czym jak przychodzi to co do czego, to ja mam wrażenie, że nikt tych wartości nie zna. Czy to tylko jest taka moja obserwacja, że w sensie może nie, że nikt, ale jednak bardzo niewiele osób wykonuje tą najbardziej podstawową pracę. Jak to wygląda z twojej strony? I jakby tu niestety nie udzielę najciekawszej odpowiedzi, która mogłaby wywołać burzliwą dyskusję, no bo po prostu pozwolę się z tobą zgodzić, jakby, że i jest często tak, że ja mówię takie moje klasyczne 3 wartości, upraszczam je do jednej no i potem po drugiej stronie jest taki trochę rodzaj zaskoczenia i bardzo często ludzie na tym spotkaniu na żywo mam takie poczucie, a czasem nawet komunikują wprost, że nigdy się nad tym nie zastanawiali, więc jakby zdecydowanie się z tobą zgodzę, że może to jest dlatego, że my po prostu mamy wrażenie, że wiemy, że to jest takie, to no przecież no w sumie wiem, że tam rodzina, że zdrowie, że w sumie praca, ale rzeczywiście jak usiądziesz i naprawdę sobie wpiszesz tą listę wartości w Google i ci wypluje te 200, czy tam czasami pewnie 500 może być nawet i zaczynasz przechodzić przez te poszczególne wartości i rzeczywiście wejdziesz tak głęboko, to trochę tak jak z opisem czy z pracą nad emocjami, bo masz wrażenie, że tam masz, wiesz, ktoś obejrzał, coś w głowie się nie mieści, tam jest, wiesz, radość, smutek, złość, jest 5 a potem jak chcesz na przykład zaczynać pracować nad inteligencją emocjonalną i chcesz zaczynać nazywać te emocje, które gdzieś tam w sobie w danym momencie, to się okazuje, że złość to ma jeszcze tak 10 podkategorii, nie? Tak i w sensie, że zgodzę się i się nie zgodzę, bo uważam, że właśnie w głowie się nie mieści tej pierwszej części, bo tej drugiej jeszcze nie widziałem, już właśnie jest ten dualizm emocjonalny. Tak. Ja tak, ale bardziej chodzi mi o to, że rzeczywiście, że takie uproszczenie, że mamy często wrażenie, że rzeczywiście emocje to jest ich powiedzmy tam 4-5, które jestem w stanie wymienić, tam złość, radość, smutek, właśnie tam wiesz, odraza, jak ktoś jeszcze nazwie, a potem się okazuje, że rzeczywiście każdą z tych emocji jesteś w stanie jeszcze rozbić na podemocje i taki wachlarz dodatkowy. Tak, to zdecydowanie się zgadzam, że tutaj jakby bez takiej świadomej obserwacji siebie, czasem w relacji, bo jakby robienie tego samotnie nie zawsze zadziała, więc jakby relacji z innymi, w relacji terapeutycznej, relacji coachingowej, jakichś innych relacjach rozwojowych, da się zauważyć różne rzeczy i zarówno jeśli chodzi o skalę jednej emocji, jak i też to, że w danym zjawisku występuje też inna emocja. Ja pamiętam, że jakiś czas temu odkryłem takie coś, że w podstawówce generalnie byłem grzecznym uczniem i tak dalej, ale raz podłożyłem koleżance nogę. No i tam afera, grzeczny Bartuś, no jak to? No i jakby w toku tam wglądów różnych w siebie zauważyłem coś, czym niechętnie się przyznam, ale że tam w tym też był taki akcent dumy. Że ja wyszedłem poza swój schemat, że zrobiłem coś innego i tak dalej. No i jakby jaką to emocję, zauważenie tej dumy wywołuje? Wstyd numer 2. Że jak można czuć dumę z czegoś, co jest nie okej. O, panie, źle z tobą. Nie? I nie, dalej uważam, że to jest nie okej, ale chodzi o to, żeby nie udawać, że tej dumy nie ma. Nie? Nie pochwalam tego sam u siebie i tak dalej, ale chodzi o to, że to jest wstyd, duma taka, ale jest i potem wstyd w związku z tą dumą. Nie? I jakby te zjawiska przestają być wtedy takie jednoznaczne. No i myślę, że właśnie wracając do tego wątku tych wartości, właśnie też mam wrażenie, że dopiero jak zobaczymy rzeczywiście ten pełen taki schemat możliwości i tego, jak głęboko czasami możemy wejść i doprecyzować, jak dokładnie nawet to, co jest dla nas ważne, to rzeczywiście nabieramy zupełnie innego spojrzenia na to, nie? Bo rzeczywiście właśnie to poczucie takie zbagatelizowania tego tematu, że tam wartości, wiem, co jest dla mnie ważne i w sumie tyle, mogę sobie nad tym przejść dalej. A jednak dopóki się nie wykona tej naprawdę bardzo podstawowej roboty, a to jest naprawdę ćwiczenie na 15 minut czasami, żeby przelecieć tak szybko. Bo czasami jak widzimy tą listę, to ja tak na czuję jestem w stanie z niej powykreślać, co na pewno nie? Potem reszta już gdzieś tam zostaje. Pewnie potem kwestia do definiowania i tak jak wspomniałeś rzeczywiście, co to tak naprawdę dla mnie znaczy, w jaki sposób się to u mnie w życiu objawia i czy
to też jest dla mnie takie podchwytliwe czasami, że czy to na pewno jest moja wartość, ja bym chciał, żeby to była moja wartość, nie? Więc tak. I czym innym jest wartość deklaratywna, która ja mówię wszystkim innym, jaki to ja nie jestem, a czym innym jest, a jak to się objawia w twojej rzeczywistości. Tak, więc to pewnie jeszcze czasami właśnie też warto, to też widzisz, może już biegniemy trochę do przodu, ale gdy też obserwuję, czy też u siebie nawet, gdy się decyduję na jakieś niby już kroki, na jakąś drogę, na jakąś ścieżkę, którą chcę podążać, ale potem tak ciężko mi się zabrać do tego, to dobrze jest wrócić do tego pierwszego kroku i się zastanowić, to czego mi tutaj brakuje, czy ja może rzeczywiście tam nie ponakręcałem, czy tam nie poudawałem czegoś, że jakiś jestem, a tak naprawdę to może mi z tym nie po drodze, nie? Ale no tutaj jakby wchodzimy też znowu do wątku, moim zdaniem, troszkę terapeutycznego, no bo na logikę możemy jakby mieć tak, że to nam się nawet sprawdzi i wyjdzie. Natomiast no, tak jak terapeutą nie jestem, ale no, mam coś wspólnego, bywam pacjentem i tak dalej, więc dla mnie nerwica to opiera się na unieświadomionym konflikcie. No i teraz i tam statystycznie 40% ludzi ma nerwicę. No i teraz jeśli on jest unieświadomiony, no to może zgrzytać. Czyli na logikę se tam powybierałem, ale jest jakiś kawałek mnie, którym ja nie mam kontaktu i on jest w kontrze do tego. Więc jakby tu wtedy może być tak, że praca na powierzchni, na biznesie, zdarza mi się, że nie zawsze jest skuteczna. Ja pamiętam taką sytuację, że tam jednej klientce coś tam popomagałem, biznesowo, nie będę wchodził w szczegóły, i uzyskała swój cel, więcej czasu. Niecały tydzień później piękny, wspaniały, bardzo wymagający dużej ilości czasu adoptowany piesek. Okej. Twój cel. No, ale ja nie mogłam się powstrzymać. Okej. A wiesz, ja tam się biznesowo Czyli taki trochę self-sabotaż oddolny, nie? Dokładnie, nie? No i wtedy, i co z tego, że różne rzeczy tam poszły, nie? Jak później... Tak. I jeszcze nawet jak można powiedzieć, to obszar prywatny, o tym nie chcę rozmawiać. No, jasne. A potem się przekłada, nie? I rozbija wszystkie inne puzzle i całą układankę, którą gdzieś tam próbowaliśmy poukładać. Super. A to powiedz, czy widzisz jeszcze jakieś takie inne elementy, bo tu mówiliśmy o tych wartościach, które się zgadzamy, że są często bagatelizowane. Czy jeszcze jakieś takie elementy w tym procesie właśnie poszukiwania tej swojej drogi czy ścieżki bagatelizujemy albo tak pomijamy, uznając, że gdzieś tam może są nieważne, a z twojej perspektywy powinniśmy na nich się bardzo mocno skupić? No troszkę wracając do tego, co już troszkę było, ale no mówiąc to innymi słowami, no część osób będzie miała tendencję na przykład do bagatelizowania swoich mocnych stron i będzie ich za mało widoczne, syndrom oszusta, wszystkie różne takie rzeczy, a część z kolei będzie tak trochę stosowała pseudo fake it until make it, czyli oszukuj póki nie zrobisz i udawała sama też przed sobą, że luz, ja ogarnę wielomilionowy startup, lecimy, ciśniemy, hustle, nie? Jakby tam ciśnij, gadaj, nie? No i jakby to bywa różnie. No i jakby i to ma bardzo duże konsekwencje, jakby jedno i drugie. No bo jedno może powodować, że ktoś zgadza się na mobbing w pracy od wielu lat, co generalnie długofalowo wpływa na obniżone poczucie własnej wartości, potencjalnie depresję i całą masę innych rzeczy. No a z drugiej strony to takie przeszczelenie powoduje, że no na przykład młode zespoły game devowe 3 lata robią drugiego Wiedźmina i dociera do nich po tych 3 latach, że dalej nie skończyli pierwszej mapy, tak? Jakby, i że to nie ma sensu, bo przestrzelili, nie? I tam poszło 1000 godzin kilku osób, nie? Sumarycznie, nie? I jakby jedno i drugie może powodować, że jest to lekceważone, tak? Że lekceważysz sygnały z zewnątrz dotyczące
i na plus, i na minus, nie? To jest moim zdaniem istotne. Mhm. Czyli trochę wykonaliśmy tą podstawową pracę w kontekście właśnie tego, gdzie byśmy chcieli być, co niejako gdzieś mamy może te zasoby też tak zdefiniowane, ale potem już się rozjeżdżamy na wcieleniu tego w życie? Tak. Jeszcze kończąc to moje narzędzie, no bo jak mamy te pytania i mamy te rzeczy powpisywane, czyli mamy kolumnę i wiersze, no to trzeba to ocenić. Na przykład skala od 1 do 5, od 1 do 10, gdzie 10 oznacza petardę, a 1 no to tak ledwo, nie? No i teraz jak sobie to ocenimy, zrobimy sumę, no to możemy zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Dla zaawansowanych można dołożyć w Excelu jakieś wagi. Czyli jeżeli wiem, że jakieś pytania są ważniejsze, to sobie można zrobić to pytanie razy 3, a to razy 5, a to razy 8, a wszystkie pozostałe normalnie, nie? Więc jakby są jakieś wagi. Mhm. To, co jeszcze jest istotne moim zdaniem w kontekście i przyszłościowych, i teraźniejszych projektów, to jest ocenić, ile czasu średnio w miesiącu mi to zajmuje. Teraz przy osobach multipotencjalnych, z którymi ja się tak trochę identyfikuję, czyli robiących dużo, to godzina ma znaczenie. I to jest jedna z też pułapek. Że tam ten projekt, to tam godzinkę ogarnę, to ogarnie się. I teraz to zdanie jest nieprawdziwe bardzo, jeśli ktoś ma, nie wiem, 7 dużych projektów, 30 małych. 30 małych to może być na przykład pojedyncze mentoringi, gdzie coś tam ktoś pomaga za darmo albo coś w tym stylu, więc i nagle okazuje się, że ta godzina, coś nie ma tej godziny. W sensie, że goni swój ogon, nie? I jakby problemem jest życie w przeświadczeniu, że on ma tą godzinę, że ta godzina to nie ma problemu, nie? Coś się przesunie, gdzieś tam grafik się zmieści, nie? I nawet się zmieści, nie? Ale kosztem czegoś. Dokładnie i zazwyczaj kosztem zawalenia czegoś. Nie? No i jakby i to nie jest logiczne, bo wtedy lepiej podjąć decyzję i po to też jest ta tabelka. Można sobie obciąć te dolne projekty, się z nich wycofać z różnych względów, a z kolei bardziej skoncentrować się na tych kluczowych, tak? Dzięki temu jakby nawet te osoby, które robią za dużo, mogą robić mniej za dużo. Albo starać się w głąb wejść, trochę to, o czym mówisz, czyli co dalej, nie? No to dalej jest wejście w głąb tych, które mają być wybrane. Na przykład moim zdaniem każda osoba, może nie każda, zdecydowana większość osób dobrze, żeby miała co najmniej jeden tak zwany główny projekt, który przynosi finansowanie w życiu. Zazwyczaj oznacza to jakiś rodzaj pracy zawodowej albo własną firmę. Z rzadka kiedy coś innego, nie? Statystycznie, nie? No i teraz jakby chodzi o to, że to dobrze jest mieć wybrane. No i tu trzeba zrobić porównanie, no bo jeśli to ma zajmować znaczącą część czasu takiego dnia, miesiąca i tak dalej, no to powinno być mądrze wybrane. I teraz można jeszcze dodatkowo side projekty sobie tam rozwijać, dodatkowe tam jakieś mniejsze projekciki, no ale trzeba się zastanowić, gdzie jest tutaj ta baza finansowa? No i znowu wszystko zależy od kontekstu. Jak ktoś ma farta, jest bananową młodzieżą i nie ma potrzeby zarabiania pieniędzy, no to może warto, żeby wszedł w głąb i tam się porozwijał duchowo i tak dalej. I jest to w tej kontekście życiowym możliwe, więc jakby ten kontekst bardzo dużo rzeczy zmienia, nie? Jakby to o tym trzeba pamiętać, że to, co mówię i do czego mam duże przekonanie, no dobra, ale zmieńmy kontekst, nie? No i teraz ktoś ma źródło finansowania, rodzice, którzy są już ustawieni, generalnie wszystko funkcjonuje. To pytanie, czy jest na pewno konieczne, żeby natychmiast zaczynał pracę zawodową albo swoją firmę? No, niekoniecznie, ale można o tym myśleć, nie? Bo może jakby praca jako wartość w życiu dla niektórych jest trochę sensem. Nie mówię o pracoholizmie, tylko że praca jako wartość w życiu, nie? I może być problem głodu wartości przy takim wypadku, nie? No dobrze, no to w takim razie właśnie idąc dalej, zastanawiam się, czy coś pomiędzy jeszcze jest zdefiniowaniem rzeczywiście tych potencjalnych dróg dla nas i tak jak mówisz, fajnie ich uporządkowaniem. I co? No i potem bierzemy to i wdrażamy, bo myślę, że tutaj
Tu jeszcze jest taka dziura chyba, która myślę dla wielu osób może być przeszkodą. Zacząć po prostu, nie? Bo co innego zdefiniować, wybrać, wykonać sobie tą taką pracę wewnętrzną trochę, a potem zabrać się za to. Więc jak ty to widzisz? Czy jednak może gdzieś tu są jeszcze jakieś kroki po drodze? Miałem taką jedną mentee, przy której jakby zrobiliśmy taki reality check, takie sprawdzenie rzeczywistości, które było fundamentalnie ważne przed zaczęciem się tym, a mianowicie w kontekście tego szacowania, ile na co czasu przeznaczam, no to może się okazać, że czym innym jest rzeczywistość, a czym innym jest nasze przeżywanie rzeczywistości. I tu mogą być duże różnice na godzinach. Mhm. I z jedną z mentees, i jak będzie ktoś chciał mi przypomnieć, to tak podeślę taki arkusz, analiza czasu by Młodzi Pracocholicy, no tak to zanonimizowano, podpisaliśmy i to jest świetny arkusz, bo z dokładnością do 5 minut przez miesiąc, przez 4 tygodnie liczyła, co robi. Do tego nie opłaca się robić za długo. Natomiast pierwszy tydzień dla mnie jest niereprezentatywny, bo jesteśmy bardzo dużo czasu nam przeznacza na zapisywanie, no i bardzo się staramy. Drugi tydzień zaczyna być reprezentatywny i dla mnie jakby realnie pierwszym reprezentatywnym tygodniem jest ten trzeci tego dokładnego liczenia. I znowu nie opłaca się tego robić często, bo takie dokładność do 5 minut zużywa dużo czasu naszego, ale raz tam na 10 lat może warto taki 1 miesiąc albo 3 tygodnie z dokładnością do 5 minut sobie przeznaczyć. Dlaczego? No bo ja w swoim przeżywaniu mogę przeżywać, że siedzę na, nie wiem, LinkedInie bardziej, a w kontekście słuchaczki czy słuchacza może być Instagram na przykład, albo TikTok, że ja se siedzę tam godzinkę, no ale wejdę w twarde statystyki i okaże się, że średnia z zeszłego miesiąca to 3,5 godziny dziennie na YouTubie, 2 na Instagramie i pół na TikToku, nie? A w moim przeżywaniu była godzinka. No i potem ja nie wyrabiam z projektami, jestem zarobiony, zajechany, nie? No i to bywa bolesny reality check, nie? Więc jakby w tym kontekście to warto też troszkę skontestować to nasze przeżywanie, nie? Na twardych danych, nie? Tam, gdzie to jest zwłaszcza możliwe, nie? Gdzie jedna apka do mierzenia czegoś i na telefonie, ja na przykład używałem swego czasu Rescue Time i na telefonie i w przeglądarce, a teraz używam Toggla bardziej do mierzenia samego czasu pracy. Natomiast no nie wiem, takie 3 tygodnie na Rescue Time mogą dużo pokazać, nie? Tym bardziej, że potem można tam technicznie podzielić te rzeczy tak jak chcemy. Jeśli Facebook to jest dla mnie realnie tylko praca, nie sądzę, no to można to tam dać do kategorii praca, nie? Jasne. No i rzeczywiście potem możemy łatwo się zorientować, na co nam ten czas leci, czy rzeczywiście nie mamy czasu na jakieś te plany nasze, te, na których nam najbardziej zależy, czy może rzeczywiście tylko udajemy, bo jednak powody gdzieś leżą w czymś innym, nie? I więc znowu trochę wracamy do tej introspekcji, nie? I takiej trochę autorefleksji ponownej. No ale załóżmy, mamy wybrane, posprawdzaliśmy różnymi rzeczami, policzyliśmy ten czas, no to jakby pojawia się pytanie, co dalej. No i tutaj dalej dla mnie wchodzi takie już częściowo narzędzie, które częściej z biznesem używam niż z osobami indywidualnymi. Ja bym sugerował analizę rynku. Tu dla chętnych będzie, zakładam, że ty mi o tym przypomnisz. Jasne. Analiza rynku w moim kontekście, czyli konsultanta strategii w biznesie. Ja przeanalizowałem ponad 200 firm, ludzi, którzy są związani z tą działką. Trochę z marketingu, trochę ze sprzedaży, trochę ze strategii. No i to się moim zdaniem warto robić pod takimi co najmniej 4 aspektami. Pierwszy, no to co te osoby robią typowo? Na przykład, chcę zostać joginem. Co jogini mają wpisane na LinkedInie czy na Instagramie? Jak się opisują? Co oferują? Jaki jest ich typowy cennik, jeśli mają stronę internetową i są na nich cenni? Jeśli nie jestem w stanie znaleźć, to można
skorzystać z zawodu infobrokering na przykład i się dowiedzieć, jak wygląda zaawansowane wyszukiwanie. I podpowiem wam, że można wyszukiwać na przykład cennik, file type PDF i okaże się, że w branżach na przykład małe transportowe firmy, które mają tam 3-5 busików, gdzie miałem klienta, który powiedział, nie ma cenników mojej konkurencji w internecie. Ja powiedziałem, potrzymaj mi piwo. No i jednak były, nie? Nie było tak łatwo, no ale w ciągu 10 minut jakieś pojedyncze znalazłem. Nie wszędzie da się znaleźć, ale no jakby to zaawansowane wyszukiwanie może pozwolić znaleźć na przykład cenniki. No i teraz wytyczamy jakieś standardy. Po drugie wychwytujemy to, co ludzie robią nietypowo. I tu warto zerknąć i na Polskę, i na zagranicę. Czyli zerknij na tych joginów, nie wiem, we Francji, w Ameryce, zobacz, co oni robią nietypowego, zastanów się, czy też chcesz to robić, jak robić to i trochę inaczej. Po trzecie można zwrócić uwagę, co mają fajnego na stronie internetowej w kontekście przygotowywania się do swojej strony internetowej, bo jeśli przyjdziesz z strategią, pomysłem, 7 stronami, na których chcesz się wzorować do agencji, to jest szansa, że oni cię policzą trochę taniej, niż jeżeli powiesz, chcę stronę o jodze. Okej, to najpierw zacznijmy od briefa, tak? Czyli takiej dużej listy pytań. No i ostatnia rzecz, no to co z tego wynika? Jakie zadania chcesz wykonać w związku z tym, że to widzisz? Ja na przykład zostałem wykładowcą akademickim, bo zobaczyłem, że duża część mojej konkurencji jest wykładowcą akademickim, więc jestem wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak? To wynikało wprost u mnie z analizy rynku. To ma swoje plusy i minusy, więcej plusów, tak z analizy mi wynika, ale ma też co ciekawe minusy. No bo na przykład biznes kontestuje mnie, a to może on jest tylko teoretykiem. No ale taka analiza rynku w kontekście tego przygotowania się może być bardzo efektywna. Na kilkudziesięciu podmiotach w jakimś sensie podobnych do nas, czy firmach, czy osobach, na których chcemy się wzorować. Można ewentualnie do tego dopisać jeszcze, czego nie robić, czemu nie, ale to jest takie nice to have, miło by było. No i jakby taka analiza na kilkudziesięciu podmiotach, na kilkudziesięciu innych joginach, to bardzo zmienia wiedzę twoją o branży, jak ta branża się sprzedaje, jakiego języka korzyści używa, jakie są ceny, jakie są widełki i tak dalej. I jest różnica, czy tą pracę wykonasz będąc jeszcze na etacie, czy gdzieś już wszystko jest w trakcie i... Jesteśmy po tym kryzysie, o którym mówiliśmy na początku, zostajemy na lodzie i trzeba szyć tak na szybko. Tak, i z jednej strony wysyłam 30 CV dziennie, a z drugiej strony jestem super ekstra hiperkonsultantem w temacie X, kto by chciał kupić moje usługi? No i to... bo jest ta mityczna strefa rozwoju, strefa dyskomfortu i jak się ta strefa nazywa? Ta taka, że nam jest dobrze, cieplutko i nie chcemy zmieniać. Strefa komfortu. Strefa komfortu, tak. Jest strefa komfortu, jest strefa dyskomfortu, ale jest też strefa paniki. I w tej ostatniej się już kiepsko działa. Widzę, tak, no i bardzo często, gdy zostajemy wrzucani trochę na tą głęboką wodę, czyli żeśmy się nie przygotowali do tego wcześniej, czy za długo siedzieliśmy na tym jeżu, a potem nagle korporacja przynosi oddział do Indii, to się okazuje, że właśnie jesteśmy w tej strefie paniki, więc to tak, ja też, to jest też jedno z moich takich nie wiem czy założeń, ale też jakichś takich spojrzeń na życie, które staram się też uświadomić innym ludziom, że oczywiście nie trzeba, tak jak mówisz, na siłę wychodzić z tej strefy komfortu. Można małymi kroczkami, to jest w sumie preferowana opcja, ale w ogóle fajnie jest mieć jakiś taki szerszy pomysł na siebie i być przygotowanym na te wszystkie ryzyka, które w ogóle otworzyć głowę na to, że firma może mnie zwolnić po 30 latach pracy w jednym miejscu, nie? Żeby się trochę tak przygotować czasami nawet mentalnie na takie scenariusze, bo jednak w takim żyjemy świecie, gdzie rzeczywiście ta rzeczywistość się potrafi z tygodnia na tydzień nam odwrócić do góry nogami, nie? Więc, a myślę, że pod kątem takiej rezyliencji psychicznej jeszcze jest wiele do zrobienia i to jest bardzo świeże. Tak? Odporności psychicznej i właśnie przygotowania się na takie nagłe zmiany, właśnie tak jak mówisz, ten stan paniki, że jak wpadamy w taką sytuację,
to możemy właśnie, o Boże, ola Boga, co ja teraz mam ze sobą zrobić i tutaj teraz, wiesz, na bezdechu i wszystko i nic, a z drugiej strony, jak już się nawet mentalnie przygotujemy na coś takiego i tak jak mówisz, właśnie nawet wykonamy tą podstawową pracę na podstawie właśnie tych moich wartości, zrozumienia tego, że okej, teraz robię to, ale mógłbym jeszcze kilka innych rzeczy dookoła, mam gdzieś jakieś dodatkowe takie zasoby, pewnie za chwilkę jeszcze networking, mentoring, który może ewentualnie mi w tym pomóc, bo to też poszerza tą naszą sieć w tego typu sytuacjach, no to już jednak czujemy pewniej, nie? Że nawet jeżeli już coś się takiego zadzieje kryzysowego, to już z zupełnie innego poziomu wchodzimy w taką sytuację życiową. Tak, tak. I jakby to, co jest istotne, część perfekcjonistów na starcie do takich zadań podchodzi sceptycznie. A co mi da SWOT? A co mi da taka tam marzenia? A co mi dadzą wartości? A co mi da, że zrobię takiego tam, te twoje ścieżki kariery? A co mi to da? I na początku jak byłem, to tak jeszcze tak starałem się, a nie możemy tak. I przyznam szczerze, że dość często było tak, że nie robiliśmy na przykład tych różnych rzeczy na początku, ale szliśmy na przykład w stronę marki osobistej i kilkanaście spotkań później, wiesz co, bo się zastanawiałam, może byśmy tak jednak wrócili do tego, co tam mówiłeś na początku, bo to chyba miałoby sens. I to dość często się to działo, że ktoś na początku taki turbo konkretny, nie nam, marce osobistej, marka osobista, skupmy się na tym. No okej, świetnie, tylko marka osobista znowu inaczej wygląda w tym kontekście. Ja już wiem, ja to chcę robić. Okej, jaka specjalizacja? No chyba to. Okej. A jakby kiedy ją zrealizujesz? A gdzie zrobisz szkolenia do tego? A co możesz mieć oprócz tej specjalizacji? No i tu już bywa... I tu już się rozjeżdżamy na wcieleniu tego w życie, nie? Czyli na tych tak. krokach. Ale tu jeszcze tylko podłapię, bo muszę spytać, już z ciekawości takie zasiałeś we mnie ziarenko, jak można się wkręcić jako wykładowca na Uniwersytet Jagielloński? Bo to jest, o ile wiesz, pytanie na zasadzie właśnie obserwuję innych ludzi, którzy doszli do jakiegoś miejsca pod kątem edukacji, szkoleń, na przykład właśnie co robią, jak wygląda ich oferta, cennik i tak dalej. I mniej więcej mogę to odnieść do siebie i się zorientować, czy mi daleko jeszcze do tej drogi, czy w ogóle chcę, bo to pewnie tak sobie to urealnię troszkę, nie? To też pewnie pomaga. Ale tutaj tak zaciekawił mnie ten twój wątek w twojej historii. Jak to wyglądało u ciebie? Co robimy? Wpisujemy na przykład wykładowca na LinkedInie, wpisujemy uniwersytet, który cię interesuje, do tego dokładamy sortowanie według osób. Na LinkedInie jest taka opcja. No i patrzymy, kogo my mamy. Kto ma wpisane wykładowca lub miał i ma uczelnię, która nas interesuje. No i to nam powinno wypluć, zwłaszcza jak mamy już chwilę, działamy w sieci i tak dalej, więc mówimy tutaj o twojej konkretnej sytuacji. To istnieje duża prawdopodobieństwo, że masz wśród swojej sieci trochę wykładowców. No i też z tych branż, które cię interesują, w których posiadasz doświadczenie. No i dobrze by było zagadać do nich na starcie. Hej, jak to było u ciebie? Jak ci się podoba? Nagle okazuje się, że już dziś albo jutro możesz zacząć 15 rozmów, które naprowadzą cię na konkrety w kontekście stawania się wykładowcą, no może nie, że na każdej, ale na wielu uczelniach, biorąc pod uwagę twój network, no raczej na każdej, która cię interesuje bardziej w Polsce, no to jest to relatywnie łatwe, żebyś dostał bardzo dużo insightów i tak dalej, jakby dotyczących tego tematu. Tworzenie kierunku na studiach to już jest wyższa szkoła jazdy, ale też znowu zależy od uczelni i tak dalej. Natomiast znam paru kierowników merytorycznych różnych studiów MBA i tak dalej, czy studiów podyplomowych, więc to też nie jest taki rocket science, jak jesteś już w tym środowisku wewnątrz. No jasne.
Czyli tutaj zahaczamy trochę o kolejny wątek, który też chciałem z tobą poruszyć, czyli właśnie ten networking, tak? Jaka jest jego rola właśnie w tym całym procesie i w którym momencie budowanie takie świadome właśnie tej sieci znajomości myślisz warto zacząć, albo w którym momencie ono zaczyna odgrywać taką kluczową rolę? Oczywiście już też nakładając do tego na to taką nakładkę, że czujemy się komfortowo w ogóle z budowaniem networkingu i jakoś tak nie patrzymy na to trochę z takiej PRL-owskiej perspektywy nepotyzmu i znajomości, nie? Bo to też jest taka kwestia, którą wiele osób musi przerobić sobie wewnętrznie, nie? Więc to pewnie też coś jest takiego, co dla wielu osób jest trudne pod kątem właśnie budowania takiego świadomego networku. Nie? Ale jak ty właśnie wpisujesz ten networking właśnie w ten cały proces? Tak, no networking dla mnie to jest jakby świadome budowanie relacji, w których obie strony odnoszą korzyść i jakby chodzi o podkreślenie obie strony, a nie jedna strona i niekoniecznie to oznacza, że jedna strona zarabia. Jakby chodzi o to, żeby jednak rozróżnić sprzedaż a networking. Tak? To nie jest to samo. No i to też może dotyczyć celów prywatnych, czyli na przykład razem jedziemy gdzieś w jakąś podróż i sobie tam dzięki temu różne rzeczy możemy zrobić, albo różne rzeczy są łatwiejsze czy bezpieczniejsze. Ja uważam, że networking jest ważny od liceum generalnie. W znaczeniu, że nie widzę przeciwwskazań, żeby pełnoletni licealista założył sobie konto na LinkedInie i tam zaczął działać. Ryzyko, no to są hejty i tym podobne, no ale no i tak z tym generalnie trzeba się moim zdaniem zmierzyć. Dlaczego to ma znaczenie już wtedy? No bo jeżeli jesteśmy rzetelną osobą już w liceum i różne rzeczy robimy, to już w liceum możemy zacząć pozyskiwać rzeczy, które pomagają nam, w mojej ocenie, w pasywnym profilu na LinkedInie. Dla mnie pasywny profil to jedna z takich kluczowych rzeczy. O tym miałem przyjemność akurat rozmawiać z Adamem Sawickim na wywiadzie u niego. To tam tytuł był 200 rekomendacji na LinkedInie, no bo akurat tyle mam i to polecam przeczytać w tym kontekście. No ale chodzi o to, że pasywny profil na LinkedInie sprowadza się do tego, że nie musisz cały czas tworzyć kontentu, tylko inwestujesz w te rzeczy, które zrobisz raz na czas i one zostają. Czyli dobre zdjęcie w tle, sesja zdjęciowa, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, odpowiedni nagłówek, dołożyć, bo w tych nowszych profilach nie ma tej sekcji o mnie, dołożyć artykuły, te, które już są, dołożyć dobry opis stanowiska pracy, dodać umiejętności i tak dalej. A do tego dokładamy potwierdzanie umiejętności i rekomendacje. I teraz te rzeczy można zacząć już robić w liceum na przykładzie w zasadzie prywatnych kontaktów, które potwierdzą, no tak, no on tam, nie wiem, jest komunikacja, potwierdzą umiejętność komunikacji. Natomiast przy potwierdzaniu i przy umiejętnościach znaczenie ma jakość i to jest prawda i ta strategia będzie dobrze działać. Przy niektórych branżach, na przykład mam kolegę prawnika, który ma mniej niż 10 rekomendacji, ale ma bardzo syte te rekomendacje. Taki tam od CEO, od CTO, ma takie syte te rekomendacje, takie tłuściutkie. I to jest spoko. Natomiast ja uważam, że w większości branż będzie też skuteczna strategia ilościowa. Dlatego, że te rekomendacje pozyskane dawno, one zostają na samym dole. Większość nie będzie sprawdzać, scrollować, jak masz tam 30 rekomendacji, to interesująca jakoś będzie 3, 5, no 10 ostatnich. A te pierwsze kogo obchodzą? No i teraz pozyskanie tych pierwszych rekomendacji, które raczej przez większość nie będzie przeglądane, może się już zacząć w liceum. Że ktoś potwierdza, że jesteśmy spoko w organizacji, nie wiem, imprezy klasowej na przykład, tak? A już tym bardziej na studiach, nie? No i teraz zbieranie tego, przygotowywanie tego pasywnego profilu już wtedy może się rozpocząć. No i potem ma znaczenie, czy na przykład na koniec studiów ja wchodzę po tych ścieżkach kariery, po SWOT-cie, po jakichś tam psychotestach w stylu Via Charakter, bardzo polecam, to na Seligmanie jest oparte, a darmowe narzędzie. Tak. Może ktoś sobie Galupa zrobi, po jakichś szkoleniach, które zrobił w organizacji studenckiej, po postawionym profilu na LinkedInie z, nie wiem, 500 znajomych, czy ktoś kończy studia i zaczyna się zastanawiać, co robić w życiu.
No bo ten w zasadzie to już jest może po 2-3 praktykach w trakcie studiów, ma sieć kontaktów, bywał na networkingach, bywał na spotkaniach, dookreślił różne rzeczy, a ta druga osoba się dopiero zaczyna zastanawiać, no koniec studiów się zbliża, a może warto zacząć myśleć o przyszłości. I tak jakby może już nie tylko te dorywcze prace. I jakby pod względem rzeczywistości materialnej czy przeznaczanego czasu sumarycznie mogą być duże różnice między tymi osobami, ale mogą być nieduże. Chodzi o to, że ktoś może na przykład chodzić... Ja na studiach chodziłem na 3-4 szkolenia tygodniowo. Miałem taki okres. 3-4 darmowe szkolenia, bo hajsu to tam jako student to tam za dużo nie było. No ale na 3-4 szkolenia tygodniowo chodziłem, nie? No i jakby 6. szkolenie prowadzone przez innego studenta z asertywności w ciągu pół roku bardzo nie zmieniało mojej asertywności tak realnie, no bo to były w dużej mierze te same treści, no albo podane przez początkującą trenerkę, trenera, no ale nadal lekki wzrost umiejętności, lekkie zobaczenie, jak inni to robią, zwłaszcza ja też trenerką się jakiś czas zajmowałem, dalej zajmuję. Kolejny wpis do CV, jakaś tam mała rzecz do pewności siebie, kolejne zobaczenie i poznanie innych uczestników, którzy też się rozwijają. No, to moim zdaniem ma znaczenie, nie? I teraz jakby tu chodzi o tą czarno-białość, żeby ją wyłączyć, bo można iść na 3 szkolenia z asertywności darmowe i niewiele z nich wynieść. No, ale jeśli pójdziesz na kilka takich szkoleń w ciągu roku, to nawet jeśli zmiana nie będzie wprost widoczna, to moim zdaniem jakaś zachodzi i teraz to jest istotne, że w ogóle coś się zadziewa, a nie przejęcie założenia jestem nieasertywny, nieasertywna, więc ja tego nie zmienię, więc nie mam po co chodzić na szkolenia z asertywności. Nie? I jakby to jest jedna z rzeczy, która mi się bardzo zmieniła między teraz, przed 40 powiedzmy, a kiedyś. Bo kiedyś taka linia argumentacyjna, bo taka, czy bo taki jestem, no trochę wyczerpywała temat. A teraz według mojej wiedzy, którą tam jakąś tam posiadam, człowiek wraz z wiekiem się zmienia. Wszyscy się zmieniają i ta zmiana jest w zasadzie pewna i dotyczy zmiany generalnie w uproszczeniu charakteru. Teraz jeśli ta zmiana jest pewna, no to mówienie, bo taka jestem, czy taki jestem, jako końcowa linia argumentacyjna obcinająca temat, dla mnie nie kończy tematu. Okej, rozumiem, że teraz taki jesteś, no to pytanie, czy chcesz się zmienić? Ale no taki jestem. Rozumiem, że teraz tak się przeżywasz, że teraz jest taka twoja tożsamość. Pytanie, czy chcesz pozostać w tym stanie? No bo zwykle ta linia pojawia się w momencie, kiedy ktoś trochę wie, że dobrze byłoby zrobić inaczej, ale się zaczyna boksować w miejscu. Nie? Tak, jakby nie chce. Okej. No tak, czyli rzeczywiście znowu się to sprowadza wszystko do tego, może nie wszystko, ale do takiego podejścia i zrozumienia, że tych możliwości dookoła nas, szczególnie w chwili obecnej, jest mnóstwo. I jednak wiele tutaj opcji. Oczywiście nie mamy możliwości pójść w każdą stronę, tak jak wspomniałeś zresztą na samym początku, jest sporo ograniczeń takich zewnętrznych, życiowych, które nie to, że wiesz, przeprowadzka do dużego miasta jest niemożliwa, ale na pewno jest właśnie jakimś takim wyzwaniem na naszej drodze i może w perspektywie kilku miesięcy nie jest możliwa, ale 3 lat, jeżeli rzeczywiście się na tym skupimy, to też gdzieś rzeczywiście będzie, właśnie może być tą zmianą, którą tak próbujemy wypierać i mówić, że no nie da się po prostu, nie? Super, ale to wracając jeszcze tylko do tego networkingu. Czy coś jeszcze w tym temacie jest takiego, na co byś zwrócił uwagę, od czego warto, no bo tych możliwości znowu, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, jest dużo. Fajnie byłoby to zacząć jak najwcześniej. Rzeczywiście teraz mamy social media, mamy LinkedIn, więc rzeczywiście budowanie tej swojej pozycji, tej widoczności, jako na przykład właśnie ekspert, czy nawet osoba interesująca się jakimś tematem. Szczególnie jeżeli już zaczniemy, tak jak mówisz wcześniej. Grafikiem można zacząć być. Tak, oczywiście. To, mając internet z darmowymi narzędziami, ktoś może zacząć
się szkolić jako Oczywiście. graficzka, grafik. Tak. No nie każdy zawód i nie każdy pewnie z tych stanowisk daje taką możliwość, ale jednak mimo wszystko pewnie te możliwości są większe, kiedy my na przykład byliśmy zaraz po studiach i zaczynaliśmy pewnie nasze kariery. Wtedy pewnie LinkedIn już był, ale pewnie w Polsce jeszcze pewnie jeszcze nie, a jeśli tak, to musiałbym nawet sprawdzić, od kiedy LinkedIn był w Polsce z ciekawości. No ale to tak boczny wątek zupełnie, nie? Jeśli chodzi o LinkedIn i networking, to istnieją na przykład takie spotkania, których tam zdarza mi się pomóc, na przykład LinkedIn Local Kraków, to jest jedna z inicjatyw, w której jestem zaangażowany, więc na to warto tam na przykład sobie zerknąć. Są różne LinkedIn Local w różnych miastach, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Natomiast jak czytelnicy, słuchacze chcą, no to w opisie poniżej jest też link do prezentacji o networkingu, gdzie jest lista miejsc, skąd można czerpać wiedzę o wydarzeniach. Ja wiele lat temu popełniłem taką grupę na Facebooku, Świstak informuje o szkoleniach. Jak kogoś Kraków interesuje, to można kliknąć. Albo jest na przykład taki kapitalny portal też z Krakowa, Crossweb, i tam można się dowiedzieć o wydarzeniach startupowych i IT. Więc no jakby ta wiedza dotycząca skąd czerpać wiedzę o wydarzeniach w kontekście networkingu jest istotną przestrzenią. No i oczywiście ten networking będzie zależał od momentu, w którym jesteśmy w karierze. Jakby, no i na przykład ktoś może powiedzieć, no ale ja to tylko online, to jakby to networkingu to się nie da. No nie do końca, bo możesz nawet chodzić na część wydarzeń online, ma swój czat, nawet jak się nie da włączyć kamer, to jest czat, no i można wtedy na czacie zarzucić, hej, połączmy się na LinkedInie, no bo interesuje nas wspólna tematyka. To mój link do profilu, wrzućcie swoje. No i nagle jesteśmy na wydarzeniu, na którym jest 300 osób, no i plus 30 osób do znajomych. No świetny tip. No, nie jest prawdą, że online się nie da robić networkingu. Oczywiście można podważyć teraz znowu czarno-białość, ale te relacje są nic nie warte. No okej, to pytanie, co ty z nimi zrobisz? Czy zagadasz potem do tych ludzi, czy odpowiesz na ich wiadomości i tak dalej. Nie? Więc jakby no tutaj jakby jednym z wyzwań jest ta czarno-białość, nie? Która ukraca takie rzeczy. Przecież to są nic nie warte relacje, po co mi 30 obcych ludzi, którzy nie będą pamiętać, skąd mnie znają. Okej, spoko, możesz ich przyjąć, w pierwszej wiadomości napisać do nich, hej, poznaliśmy się tutaj, czy widzisz jakąś przestrzeń do współpracy? Ja widzę taką. Na przykład. Nie? Proaktywność, czyli znowu taki element i taka cecha, umiejętność, której mam wrażenie wielu osobom brakuje, nie? Czyli znowu tak jak wspomniałeś, że nie, bo się nie da, bo tak nie robiłem, nikt tak nie robi. No i to myślę, że to też w kontekście takiego wyjścia z tej strefy komfortu, czy w ogóle poszukiwania jakichś takich dróg dla siebie, no to wszystko zahacza o taką proaktywność, nie? Jeżeli rzeczywiście siedzimy w miejscu i liczymy na to, że rzeczywiście w naszej małej miejscowości, gdzie tam sobie pracujemy, na jakimkolwiek stanowisku, ale że nagle tutaj coś się nagle zmieni, że nam się życie odmieni bez naszej tutaj inicjatywy, jakiegokolwiek działania z naszej strony, no to niestety, ale nie. Tak, no to masz 100% racji. Równie dobrze to może być w dużym mieście, w jakiejś nieperspektywicznej firmie. Nie? Tak, no dokładnie. Super. A to powiedz jeszcze ci kolejny taki poziom tego networkingu, o którym też już troszkę rzuciłeś lekko, jest mentoring, mam wrażenie, tak? Czyli wspomniałeś tutaj o tych wydarzeniach, różnych programach mentoringowych, które są dostępne i myślę, że one też mogą właśnie wnieść ten networking już na taki głębszy poziom, nie? Bo po prostu rzeczywiście nie dość, że budujemy taką głęboką relację pewnie z jedną osobą, czasami to jest grupowy mentoring, więc to też jest, sam brałem udział w kilku takich programach, więc to rzeczywiście też ten network i to już bardzo taki właśnie głębszy, bo to już są takie spotkania w mniejszych grupach, buduje. Jakie są twoje doświadczenia właśnie z mentoringiem w kontekście właśnie budowania tych takich swoich ścieżek i tych dróg zawodowo-życiowych? Samemu mi się dalej zdarza korzystać. Ja na przykład jestem w procesie, jeszcze 5 lat temu bym powiedział, że to niemożliwe, ale coachingowym, gdzie jakby mam okazję pracować z Anną Bichtą jakby jako osobą, która mnie coachuje i to moim zdaniem działa i tam biorę na temat swoje finanse, które chcę jakby bardziej ogarniać niż obecnie ogarniam.
Więc jakby jestem jakby w tej roli jakby osoby coachowanej czy mentee, zdarza mi się. Natomiast bardzo często występuję w tej drugiej roli, kiedy to ja kogoś prowadzę, wspieram w roli mentora. Nie jestem coachem. Nie. No i mentoring takiej najprostszej postaci, programy mentoringowe sprowadzają się do tego, że na przykład przez kilka miesięcy trwa, na przykład 6 miesięcy trwa taki program mentoringowy i raz w miesiącu się widzisz z mentorką, która cię wprowadza w jakąś branżę. I to jest super, no bo znowu, to jest bardzo często online, chociaż nie zawsze. No i znowu, będąc z tym ograniczonymi zasobami z różnych względów, ty możesz w taki program się włączyć i bardzo często da się jakby z tym mentorem spotkać. Czyli nawet będąc w różnych ograniczonych zasobach, w których jesteś, ten program mentoringowy można zacząć robić po to, żeby się przygotowywać. Pamiętam, na przykład jedna z moich mentee była w firmie, która no, nie była najlepszą przestrzenią do pracy i dość długo pracowaliśmy nad tym, żeby przygotować ją do opuszczenia tego miejsca pracy. I to był taki jeden z priorytetów, to się udało po mniej więcej 2 latach, natomiast no, to zajęło dużo czasu. Nie? Więc jakby to przeróżne historie tutaj są. Generalnie mentoring moim zdaniem warto, bo jest ktoś, kto potencjalnie wie jakiejś branży, wie więcej niż ty i możesz się od tej osoby uczyć. I w zasadzie tutaj nie do końca jest sufit, nie? No bo na przykład mamy w kontekście międzynarodowego mentoringu już po angielsku mamy Adapt List, gdzie jest w dużej mierze IT, więc nawet ty potencjalnie mógłbyś znaleźć sobie mentora, Bartku, czy no oczywiście też zgłaszać się jako mentor, nie? Więc tak. Jakby jest dużo przestrzeni, w których no są ludzie już na topowym poziomie i dzielą się tym swoim czasem nieodpłatnie, nie? Jakby tylko znowu wracamy trochę do networkingu, ale też do wiedzy, że ma znaczenie, co ty wiesz. I jest różnica dla mnie, na przykład, czy ty wiesz, że istnieje 70 programów mentoringowych, więc jest z dużym prawdopodobieństwem kilka jest teraz aktywnych, ma rekrutację i możesz się do nich już dziś zacząć zapisywać, tak? W cudzysłowie już dziś, nie? Więc no to zmienia jakby dla mnie fragmenty rzeczywistości i ten kontekst, w którym jesteś, nie? I teraz pojawia się na przykład taka prosta rzecz, jak znowu unieświadomienie. No bo istnieje szansa, że ktoś tak bardzo chce pozostać w tej rzeczywistości częściowo, której jest, że on jakby zapytany o naszej rozmowie, czy tam było coś o mentoringu, powie, że coś, a czy coś konkretnego? Nie. Bo to zostało zapomniane, nie? I jakby, no i wtedy terapia będzie raczej tym rozwiązaniem, nie? No bo jakby skoro aż to jest zapominane, no to wyraźnie wskazuje na to, że system w jakiś sposób tam w głowie jakby chce utrzymać ten status quo, czyli tak jak jest. No to jest sami się sabotujemy, nie? I są takie osoby, które rzeczywiście nawet dostając coś pod nos, tak jak mam wrażenie, że ilość też przykładów czy rozwiązań, które do tej pory podałeś jest ogromna pod kątem różnych narzędzi, które można zastosować, żeby sobie trochę przefiltrować te wszystkie możliwości gdzieś dostępne i mamy naprawdę to szczęście żyć w czasach, gdzie tak jak mówisz, właśnie te programy networkingowe, te programy mentoringowe, czy dostępność wiedzy online, darmowej naprawdę, czy naprawdę za grosze możemy znaleźć naprawdę, czasami ja się sam dziwię, że Udemy sprzedaje jakieś kursy za 15 zł, które w ogóle potrafią rozwalić system. Oczywiście nie zawsze, bo to trzeba odsiać ziarno od plew, ale mimo wszystko zawsze jak się chce, tak jak mówisz, to można znaleźć. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś mimo wszystko i powtarza trochę jak tą zdartą płytę, że się nie da, że nie mogę, że nie potrafię, no to świat cię nie uratuje, to na pewno. I pytanie, czy rzeczywiście ta osoba też sobie zda jednak mimo wszystko w pewnym momencie zda sobie sprawę, że potrzebuje tej pomocy, bo znowu nikt cię siłą nie zaciągnie, tak jak mówisz, do terapeuty, do mentora, czy do jakiegokolwiek innego programu wsparcia. No i w kontekście mentoringowym, no to ja lubię pomagać programom mentoringowym, więc jeżeli jest jakiś program, czy ktoś tworzy teraz program mentoringowy, no to dość łatwo można mnie zaprosić do takiej roli, gdzie pomogę innym mentorom mentorować. To jest rola, którą lubię i jakby
to jest jedna z tych ścieżek rozwoju, w której jak dalej chce się i rozwijać, i robić to częściej, nie? Jakby z tym gdzieś tam widzę wartość. Czy jest coś jeszcze w tym całym procesie tego poszukiwania tej naszej drogi, o czym nie wspomnieliśmy? Bo zaczęliśmy rzeczywiście od tego zajrzenia w głąb siebie, potem rzeczywiście trochę wyplucia tego, korzystanie z tego narzędzia, o którym wspomniałeś i takiego analitycznego spojrzenia i uszeregowania tego i trochę dopasowania w nasze życie. Powiedzieliśmy o mentoringu, networkingu, żeby rzeczywiście wejść trochę w te światy, które gdzieś mogą nas zainteresować i tak trochę, wiesz, sprawdzić, czy to na pewno jest nasze. Coś jeszcze? Brakuje w tym obrazku? Ciekaw jestem, tak. To jest dość moim zdaniem już teraz dość pełny obrazek i tak jakby tak, chcieć to zrobić rzetelnie, no to dzień dobry, kilkadziesiąt godzin co najmniej. Tak. Więc to jest dość pełny obrazek moim zdaniem został narysowany. Natomiast to, co jeszcze w kontekście tak domknięcia pewnej jakby klamrą merytoryczną tego powiedzmy perfekcjonizmu, tej czarno-białości, wydaje mi się, że kluczowe może być podejście prototypowe. Czyli MVP, cała książka jest taka Erika Riesa Lean Startup. Ja mogę podlecić różne książki i tam generalnie ta książka mówi między innymi o tym. I teraz w podejściu prototypowym my nie robimy wersji full od razu, tylko jakąś kluczową funkcjonalność, kluczowy wątek. I tak samo moim zdaniem można podchodzić nie do biznesu, ale do swoich ścieżek kariery, tak? Czyli jak to prototypować. I to może mieć wpływ na wybór, bo to, co może być łatwiej sprototypować, może być sensowniejsze, bo mogę sobie sprototypować 3 ścieżki, które sprawdzę łącznie w rok i będę miał 3 konkretne informacje i dotknę tych branż. Na pozostałe 7, które każda z nich wymagałaby 5 lat na sprawdzenie, no to rozważę jedną z nich. Nie? I jakby to ma znaczenie, nie? Jakby co się da prototypować, w jakim stopniu i tak dalej, nie? Są rzeczy, których się nie da prototypować. Ciężko być prototypowo lekarzem, ale to też można byłoby pewnie w jakiś sposób podważać, nie? Natomiast to prototypowość w kontekście swoich własnych ścieżek kariery wydaje się tu być ważna. No i też w szczególności własnego biznesu, no bo jedną ze ścieżek kariery może być własny biznes. No a tu mamy już całe osobne spotkanie, musielibyśmy o tym robić, bo tam mam osobne narzędzia, które się łączą z tymi, co były, ale no to jest cały jakby taki worek narzędziowy, pojęciowy, jakby dodatkowy, a to może być jedna ze ścieżek, które ktoś jakby wybiera. To Bartku, już pewnie będziemy powoli się zmierzali ku takiemu podsumowaniu naszej rozmowy, ale jeszcze takie pytanko, które mi się nasuwa w tym kontekście. Jak na to wszystko znaleźć czas? Szczególnie, bo wiesz, jeżeli tak jak mówisz, jesteśmy w sytuacji takiej życiowej, gdzie szukamy, w sensie, gdzie dopiero wchodzimy na ten rynek, tak jak mówisz, mamy tą fajną sytuację, że jesteśmy w liceum, na studiach i trochę taki, wiesz, biała kartka gotowa do zapisania, gdzie możemy rzeczywiście przez ten proces wejść i tak fajnie na czysto sobie to wszystko poukładać, to super. No problem się zaczyna, kiedy rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, wiesz, już kilka lat doświadczenia, pracy, zobowiązania, rodzina, dzieci, kredyty, wiesz, praca 9, 17 i tak dalej, nie? I potem domyślam się, że mogą być wśród naszych słuchaczy osoby, które mówią, no super, ale to tu się puknij, bo w sensie, no nie mam kiedy tego wziąć, ogarnąć, gdzie tu na networkingi, na programy mentoringowe chodzić i tak dalej. Co byś na to takiego, jak byś na to odpowiedział? Jakby, czy w biznesie, czy w życiu prywatnym, moim zdaniem, jedno z takich moich zdań, które lubię powtarzać, to suma pierdół ma znaczenie. I teraz, nie masz czasu, bo jesteś w trybie przetrwania. Reality check. Czy w tym trybie przetrwania ty siedzisz 2 godziny na YouTubie? Czy te 15 minut, które ci się wydaje? I to jest duża różnica w kontekście na przykład uwolnienia czasu. Drugą rzeczą, oprócz tego reality check takiego czasowego,
no to program mentoringowy może zająć na przykład 2 godziny w miesiącu. No i teraz jeśli ty w swoim przeżywaniu nie masz tych 2 godzin, no to coś tu nie gra. Oprócz terapii istnieje takie podejście jak interwencja kryzysowa i może wtedy należy sobie zobaczyć, czy w najbliższym, większym ośrodku miejskim lub telefonicznie nie da się zaopiekować tym tematem w kontekście interwencji kryzysowej. Nie terapii, ale no czegoś takiego bardziej ad hoc, tymczasowego. No i część ludzi będzie w tym trybie przetrwania funkcjonować. No i to jest tryb, z którego jest ciężko wyjść. To jest tryb, z którego, zwłaszcza jeżeli on jest tak osadzony w nas z różnych tam generacyjnych kontekstów. To jest wtedy faktycznie wyzwanie, ale to nie jest wyzwanie dla doradcy kariery w mojej ocenie, tylko no to są te głębsze tematy interwencji kryzysowej, terapii i tak dalej. Natomiast no, pojawia się pytanie, czego można użyć tej tabelki, a można się zastanowić, wypisz po prostu rzeczy, które zajmują ci czas w życiu. Już na razie olać pytania. Oceń, ile czasu ci to zajmuje. Z czego potencjalnie możesz zrezygnować. No i teraz bardzo istotne jest to, że my mamy taką tendencję do nadawania sensu naszemu życiu. To z jednej strony jest szlachetne, wspaniałe i tak dalej, no ale z drugiej strony jest to rodzaj wyzwania. Dlaczego? No bo możemy znajdować ten sens tam, gdzie jest go trochę mniej. Ja miewam różne okresy, jeśli chodzi o moją religijność, natomiast no, zdarza mi się bywać na rekolekcjach i pamiętam takie świadectwo jednej z osób w senioralnym wieku, która po rekolekcjach zdała sobie sprawę, że, i to było dla niej bardzo ważne i autentyczne, że nie musi tyle sprzątać. Czyli ktoś w wieku na przykład 70 lat zdaje sobie sprawę, że nie musi tyle sprzątać. No i dobrze, że to się wydarza z jednej strony, no ale z drugiej strony to pokazuje, że przez te wcześniejsze 70 lat to sprzątanie było priorytetem. I z jednej strony są w tym takie fragmenty prawdziwe, które sprawiają, że jest większy porządek i tak dalej, no ale z drugiej strony można to próbować podważać. I teraz w takim kontekście no trochę różnie to życie może wyglądać, nie? Czyli tak jak mówisz, trochę to parafrazując, zawsze jest przestrzeń na to, żeby uszczknąć te choćby pół godziny, nie? W dniu, w tygodniu. Pół godziny w tygodniu, godzinę w miesiącu na markę osobistą, na ścieżki kariery. To jest lepsze niż nic. Na refleksję, na rozmowy z kimś, jakieś spotkania, żeby rzeczywiście zawsze to jest jakiś krok do przodu i w każdym momencie życia, myślę. Czy nawet właśnie na jakąś taką edukację, czy poszerzanie tej samoświadomości, to już są jakieś takie kroki, które dokładają trochę puzelków i może z tego za jakiś czas się zrobi jakiś większy, fajniejszy obraz. Nie? Natomiast no, tu ma znaczenie jakby wtedy bardzo duża ta esencjonalność doboru tego, co się wybieramy. No bo jeżeli w tym trybie przetrwania znajdę 4 godziny w miesiącu na czytanie książek, to ma znaczenie, jaką ja przez lektury przejdę. Załóżmy, że przeczytam wtedy, nie wiem, 10 książek w roku, to ten dobór tych 10 ma duże znaczenie generalnie, bardzo duże znaczenie dla jakby tego, co się wydarzy. Jasne, super. Dobra, Bartku, to już za chwilkę ostatnie takie 3 pytanka z mojej strony podsumowujące już naszą rozmowę i tak zbierające ją w całość. Zanim jednak jeszcze tylko do tego przejdziemy, no to powiedz tylko proszę naszym słuchaczkom, naszym słuchaczom, gdzie ewentualnie mogą cię złapać, znaleźć, gdyby rzeczywiście chcieli w jakikolwiek sposób tutaj z tobą współpracować. O kilku możliwościach wspomniałeś już w trakcie naszej rozmowy, ale gdyby właśnie ktoś chciał więcej znaleźć na twój temat, to gdzie? Jasne. No, najłatwiej w internecie, że tak powiem. Generalnie jak się wpisze Bartłomiej Świstak-Piotrowski, to dużo rzeczy wypadnie. Ja jestem dość responsywny, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie. Jakby można też znaleźć moją łatwą stronę internetową, wpisując Krakowski Świstak, więc to są te kanały, gdzie najłatwiej mnie znaleźć. Można mnie znaleźć na Instagramie, ale no tam... Każdy ma swoje ulubione troszkę te social media, prawda? Dokładnie.
lepiej tam, gdzie jest ta największe prawdopodobieństwo, gdzie najczęściej jesteśmy. Dokładnie, tam raczej nie odpowiem. Super, Bartku, no to na sam koniec w podcaście mam tą zwinną rundę pytań podsumowujących, tak żeby fajnie spiąć naszą rozmowę. To pierwsze takie pytanie, które mam dla ciebie, żeby fajnie nam to wszystko podsumować. Jakie błędy najczęściej popełniamy właśnie poszukując tej naszej ścieżki w życiu prywatnym, zawodowym i może tak trochę pogłębiając albo może zaczynając od tego, patrząc wstecz tak na twoje życie, jakie ty błędy na przykład popełniłeś na swojej drodze? Ja popełniłem i zdarza mi się popełniać, mam tendencję do robienia za dużej ilości rzeczy naraz. I to jest jakby błąd. No i jakby z tym jest powiązany drugi błąd, czyli jakby zdarza się, że zainwestuję dość dużo czasu, na przykład w jakąś społeczność i potem jakby weryfikuję różne rzeczy i rezygnuję, wycofuję się z różnych rzeczy, no ale już nakład czasu tam poszedł. Dla przykładu, do niedawna byłem mocno zaangażowany z mojej perspektywy w turkusowe śniadania Polska. No i coś tam o tym turkusie, o metodzie zarządzania wiem, no a teraz już nie jestem. No i jakby jestem sympatykiem, dalej popieram i tak dalej, ale no dużo czasu poszło troszkę w gwizdek, nie? Więc jakby taka błędem u mnie jest to, że jakby być może trochę za rzadko weryfikuję nawet tym swoim narzędziem, co jeszcze, z czego jeszcze się wycofać, czego jeszcze nie robić, nie? I jakby to, no to jest ta moja słaba strona, tak? Że mam tendencję do łatwego zapychania się i oczywiście w moim przeżywaniu sensownych czynności, no bo przecież sprzątanie ma sens, tak? Jakby tak żartując trochę z siebie, nie? No bo no, trudno jest to samemu zauważyć, nie? Jakby to brzmi tak oczywiście, ale to jakby nie jest oczywiste, będąc w tej skórze o tym sprzątaniu, nie? Czyli czasami bierzemy za dużo rzeczy na siebie albo za dużo chcemy naraz. Może za szybko też trochę czasami chcemy przejść przez ten proces albo niedokładnie chcemy przeskoczyć kilka tych podstawowych kroków pewnie, o których wspomnieliśmy na początku, czyli tak, od razu do konkretów. Jedziemy, marka osobista, sesja zdjęciowa, tak. Lecimy, nie? Okej, a jaką chcesz mieć nazwę stanowiska? Agile Coach. Okej, dobra. I tyle? No tak. No i tu już jest potencjał. To drugie pytanie, Bartku, takie podsumowujące, już teraz bardziej takie osobiste do ciebie. Jak tak sobie patrzysz wstecz właśnie na te twoje takie kluczowe momenty w życiu, które pomogły ci dotrzeć do tego miejsca, w którym jesteś teraz, to co to było? Wydaje mi się, że to jednak są kryzysy. Jakby dużo zasobów jest pobudowanych i w jakimś kontekście mam łatwiej, ale na przykład w 2018 to, że zamknąłem swój klub networkingowy po 6 latach prowadzenia go, to był jeden z kryzysowych momentów i to była świetna decyzja, której ja uwolniłem bardzo dużo swojego czasu, a te zasoby, które tam już wypracowałem i relacje, no one w dużej mierze ze mną zostały, nie? Więc jakby dalsze robienie tego wtedy z moim mindsetem, to ja byłem problemem, nie? Jakby no nie ja, no będąc precyzyjny, tylko moje zachowania, ale no generalnie no nie miałem za mały potencjał do zmian, więc ja utrzymywałem pod koniec organizację, która była w pewnego rodzaju przedłużającym się kryzysie, nie? I to jakby był na przykład mój błąd, nie? Ale to zwykle chyba tak jest, że czasami, szczególnie w kontekście osób, które właśnie w formie takiej mentoringowej, trenerskiej, czy nawet przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek jakieś rozwiązania, produkty, usługi, bardzo często identyfikują jakiś problem, czy zauważają właśnie jakąś dziurę, bo sami w nią wpadli, nie? W sensie popełnili jakiś błąd, sami się przejechali jakoś życiowo na pewnych sytuacjach i potem idą z tym dalej i mają taką potrzebę, trochę głębsze poczucie sensu, żeby coś może wypracuję, albo wypracuję jakieś rozwiązanie dla siebie, a potem dochodzę, a to może się tym podzielę z innymi, może komuś też pomoże, nie? I trochę tak to się w tym obszarze nakręca. No to finalne pytanie w takim razie. Jaka jest taka najważniejsza myśl, z którą chciałbyś zostawić po tej rozmowie naszych słuchaczy, o której powinni pamiętać, wybudzeni w środku nocy za rok? Zacznij już dziś i doceniaj małe kroki. Ta umiejętność doceniania małych kroków, bo to, że się je robi, to jeszcze troszkę za mało, więc jakby docenianie małych kroków jest fundamentalnie istotne.
A jeśli ten ktoś już ma ten etap za sobą, no to można sobie zadać głębsze pytanie, to jaka jest teraz ta największa kotwica, która teraz mnie spowalnia, nie? Dzięki wielki, Bartek, za to, że odwiedziłeś podcast, że podzieliłeś się rzeczywiście swoją wiedzą i doświadczeniami. Ja mam poczucie, tak patrząc na zegarek, że to była jedna z najdłuższych, jeśli nawet nie najdłuższa rozmowa w ogóle w tym podcaście, ale absolutnie nie ma czego żałować, bo mam poczucie, że rzeczywiście była wypakowana różnymi tutaj narzędziami, pomysłami, wskazówkami, z których po prostu nic tylko brać i czerpać, więc drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zapraszam i po prostu chyba teraz już nie ma po prostu wymówek. Więc Bartek, jeszcze raz dzięki. To była przyjemność Cię gościć w podcaście. Dzięki, Bartku, za tą inspirującą rozmowę i za to, że mogłem być u Ciebie gościem. W tym odcinku to już wszystko z naszej strony, choć w sumie nie wiem, czy użycie słowa już jest akurat właściwe w tym kontekście, bo mam wrażenie, że ilość praktycznych wskazówek, rozwiązań czy narzędzi, które zaproponował Bartek, a które mogą nam pomóc ruszyć z miejsca, jest naprawdę bardzo duża, żeby nie powiedzieć, że wręcz ogromna. Jeśli więc do tej pory mierzyłaś albo mierzyłeś się z wątpliwościami dotyczącymi wyboru swojej drogi życiowej, to naprawdę mam poczucie, że nie pozostaje już w tym momencie nic innego, jak zacząć małymi krokami od poznawania siebie, no a później świadomego testowania i głębszego poznawania tych wybranych w ramach tego całego procesu opcji. Daj też mi proszę znać w komentarzu, które ze wspomnianych narzędzi czy też rozwiązań chcesz przetestować na sobie w pierwszej kolejności. A teraz trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku.